Dzień dobry wieczór, panie i panowie. Witam wszystkich bardzo serdecznie w ten przepiękny niedzielny wieczór. Jak łatwo się można domyśleć, jest niedziela, noc. No, u mnie jeszcze tak, u mnie jeszcze 2 marca, więc no, mamy Oscary. Także trzeba chwilę o Oscarach pomówić. W tym momencie tutaj jeszcze akurat sobie patrzę sobie, a czemu tam nie jest niebieskie? Wolę niebieskie. O, proszę bardzo. W tym momencie właśnie widzę, że kończy się czerwony dywan, więc jest całkiem sensownie, całkiem zabawnie. Okej, za chwilę mamy galę, więc będziemy ją oglądać i transmitować. I jedna ważna rzecz, panie i panowie, otóż nie będę pokazywał gali, oczywiście oscarowej, bo nie mam do niej praw. Sekundę, poprawię tutaj tę drugą kamerę, tę, pionową. Więc, obejrzymy sobie razem Oscary, możemy sobie je spokojnie komentować, ale no niestety musicie oglądać u siebie, w domach, także gdzieś tam spokojnie możecie sobie je, przeglądać. 97. gala. Rzeczywiście jest mnóstwo ciekawych, produkcji, mnóstwo zaskoczeń, jeżeli chodzi o filmy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Czy tak będzie tak samo jak w zeszłym, razem, czy będzie po prostu nudno, czy będziemy się po prostu masakrować i nie będzie nic rzeczywiście świetnego, super fajnego. To sobie patrzę, mam włączony co prawda Kanal Plus. Chciałem specjalnie podziękować oczywiście Kanal Plus za udostępnienie mi tej transmisji, bo to żeby to rzeczywiście nie było. Tutaj widzę, akurat jest studio, Karolina Korwin-Piotrowska i jej gość, Znicz 666. Witaj Marcinie, miło Cię widzieć takiego rześkiego o tak późnej porze. Dziękuję bardzo. Uwierzysz albo nie, ale akurat, poszedłem się zdrzemnąć pomiędzy naszym odcinkiem niedzielnym a teraz, gdyż, no co tu dużo mówić, ja mam do pracy na 7 rano, więc, oglądam Oscary. Po Oscarach trzeba będzie wziąć i nakręcić odcinek podsumowujący, jakiegoś shorta i pewnie potem do pracy. Cześć Bobek, witam Cię bardzo serdecznie. Witam Cię Wiesława jak najbardziej na Instagramie. DJ Misiek, to teraz szybkie Oscary i do pracy. No zgadza się, szybkie Oscary, więc akurat, domyślam się, że jakieś 3 godziny. Siemanko Marcin, jutro do pracy nie masz? Mam pracę, śmigam jutro na 7, czyli będzie rzeczywiście wesoło. Siema, Purple Guy, witam bardzo serdecznie, fajnie, że jesteś. Także panie i panowie, będzie dzisiaj, zabawnie, będzie dzisiaj, ciekawie. Mam nadzieję, że obędzie się, bez problemów. Ciekaw jestem, bo jest kilka produkcji, które rzeczywiście, szaleją i jestem bardzo zaskoczony, na przykład, że, nominowana jest Substancja w tylu kategoriach, aż nawet tutaj jeszcze otworzę, mm, stronę i będzie wszystko pokazane, bo jestem z tego powodu bardzo zaskoczony, gdyż, no, jest to, jakby na to nie patrzeć, jest to horror pełną parą, a tu się nagle okazuje, że jest nominowany i jest zaskoczenie, ponieważ Substancja jest nominowana aż w 5 kategoriach. I to jest rzeczywiście dla mnie niesamowite, że dostojno stwierdzono: „Okej, no to może rzeczywiście sprawa nie w porządku, może będzie coś innego, coś ciekawego, także grubo”. Ja jutro szkoła, pierwszy raz od końca ferii. Oj, 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 to rzeczywiście będzie bolało, no ale trudno, tak to jakoś, jest. Niekwestionowaną liderką jest Emilia Perez, 13 nominacji, więc bardzo może być, ciekawie. Brutalista i Wicked mają po 10 nominacji, więc rzeczywiście jak najbardziej dosyć grubo. Tutaj sobie włączę. Gadają sobie gadają. Konklawę i, kompletnie nieznany 8, nominacji. Jak dla mnie, kompletnie nieznany to jest kompletne nieporozumienie, że ten film jest nominowany w tylu kategoriach, no ale to już jest insza. Anora 6, Duna i, część druga i Substancja po 5. Duna jest zaskoczeniem, bo myślałem, że ten film będzie nominowany w większej liczbie kategorii niż jest teraz, a tu akurat okazuje się, że no niestety tylko i wyłącznie tylko kilka. I'm Still Here, Sing Sing i, Wild Robot, czyli Dziki Robot po 3. Apprentice jestem ciekaw, jak się odniosą do tego, ponieważ, The Apprentice, nie wiem, czy wszyscy widzieliście, czy nie, ale jest to, no, film o obecnie nam panującym prezydencie Stanów, Zjednoczonych. Sebastian Stan jest genialny w tejże roli, bo oglądając go to po prostu nie widziałem, widziałem, prezydenta, nie widziałem jego, także super świetnie zniknął. Flow, Nickel Boys i Real Pain, czyli polski akcent po 2 nominacje, także mam nadzieję, że będzie, super fajnie. Stwórz własne Oscary, ale dla najgorszych filmów, jakie powstały, pisze Purple Guy. Słuchaj, Purple Guy, nagrody są. Widzowie, po raz 13 w tym roku przyznawali Marciny. Dla najlepszych filmów były złote, a dla najgorszych, brązowe. 13 lat już przyznają te nagrody. Także jak chcesz, to możesz sobie na kanale zobaczyć ten odcinek, jeden live bodajże z zeszłego tygodnia, bo robimy tak, że na tydzień przed Oscarami są nasze nagrody i to wy nominujecie i to wy głosujecie. Więc rzeczywiście jak najbardziej. Marcinie, skończyłem tyle co oglądać film Jurassic World Dominion. Oglądałeś? Jak tak, to co o nim myślisz? Słuchaj, wrócimy za chwilę, bo zaczynają się właśnie Oscary, także zobaczymy, co tutaj się dzieje.
Fajny klimacie na streamku? Mam nadzieję. Okej, zaczynamy od, są Dorotka, tak, uderzyła uderzyła, swoimi kopytami i jedziemy. Jest Hollywood, Szybcy i Wściekli i tak dalej, i tak dalej. Mm, Rocky Balboa, biali nie potrafią skakać, Barbie, więc mamy taki, ogólnie przestrzał tego. Cześć Sebastian, witam cię bardzo serdecznie. Słuchajcie, w ogóle dajcie znać, bo jesteśmy dzisiaj w wielu miejscach. Jesteśmy na YouTubie, Facebooku, Twitchu, Instagramie, TikToku. Czy oglądacie Oscary, czy tylko słuchacie mojego komentarza? Bo jestem. Yy, Gold Dollar. Hej, kocham. Cześć Gold Dollar, witam bardzo serdecznie. Dajcie znać, czy oglądacie, czy jednak jest to akurat nie, Oscary to sobie odpuszczam. W Polsce Oscary, panie i panowie, są dostępne na Kanal Plusie. Na Kanal Plusie mogę wam dzisiaj ustąpić link do tej transmisji. Nie. Skopiuję sobie, sekundkę, już wam tutaj wrzucę. Nie wiem, czy oglądacie, czy nie. No okej. Udostępnij. Proszę bardzo, ludziska, oglądamy. Sebastian pisze: "Oglądamy". Dobrze. Wrzucam wam w tym momencie link do transmisji. Możecie sobie klikać i oglądać. Oczywiście, jest, nawiązanie do Wicked, czyli jest piosenka z Czarnoksiężnika z Krainy Oz. Akurat to jest teraz ta, wersja z Judy Garland, więc jak najbardziej jest. Oczywiście, jak już mówiłem wcześniej, dziękuję specjalnie, dziękuję bardzo Kanal Plus za udostępnienie mi tej transmisji, ponieważ, no, jest to coś pięknego, że mogę sobie, obejrzeć. Dobra, Oscary mam tutaj, wszystko leci? Pewnie, że tak. To teraz chwilę teraz posłuchamy, jak właśnie śpiewa Ariana Grande. Tak na chwileczkę. Oczywiście niestety nie na stałe, ponieważ nie mogę. Mhm. Pełny ekran. O, lepiej. Przyznam wam, że akurat nie jest to moja pierwsza transmisja, kiedy sobie oglądam Oscary, a 22. Zainteresowałem się Oscarami, w ogóle filmem w 93 roku i tak naprawdę od 1993 roku oglądam sobie Oscary co roku, więc rzeczywiście już wiele, wiele lat ta pasja trwa. A widzę, że Małgosia zaczyna kurs na prawo jazdy. Powodzenia. To już na szczęście za mną. Jakie są tak, jak najbardziej. Najczęściej, rocka słucham, najczęściej są muzyki rockowej. Oczywiście też metal bardzo lubię, ale tak naprawdę to powiem ci, Małgosiu, że wszystko prócz jakiegoś tam, powiedzmy, death metalu oraz techno szeroko pojętego. No, w tym roku miało nie być piosenek, ma nie być piosenek, które są nominowane do Oscarów, a żeby one były przyspieszone, cała ta ceremonia, żeby się nie była bardzo rozwleczona. No, ale zaczynamy właśnie od tego, że mamy 2 piosenki z filmu Wicked, który jest również nominowany oczywiście w 10 kategoriach. Dajcie łapę w górę, panie i panowie, dajcie łapę w górę, niech ten algorytm nas niesie, niech to się rzeczywiście dzieje. Niech leci.
Hubert, myślałem, że to Memoriam tak się zaczęło już. No też miałem myślałem też, że tak jest, ale taki akurat wstęp jest jakiś inny w tym razem, zobaczymy. Domyślam się, że będzie wesoło. Cześć Hubert, fajnie, że w ogóle jesteś. Widzę, że akurat na Facebooku, super. Mhm. Szkoda, że wcześniej nie znalazłem twojego kanału, bo warto ciebie oglądać i, widać, że wkładasz emocje w swoje filmy. Dziękuję bardzo, Pertu, dziękuję bardzo. Daj suba, lepiej włączyć dzwonek, zepsuł wszystko i będzie, git. Warto, bo tego się na kanale dzieje właśnie bardzo dużo, bo są odcinki na żywo, są live'y, shorty i tak dalej. Kiedy wspólny live z Gabrielą Horrorów pytasz, Znicz? Wydaje mi się, trzeba by się odezwać do Rafała i zapytać. Cześć Katarzyno, witam cię bardzo serdecznie na Instagramie. Trzeba byłoby zapytać Rafała co i jak, bo jest do zakończenia, nasza trylogia, tak, no. Mówiliśmy o najlepszych, horrorach, mówiliśmy o najlepszych kontynuacjach, może pora pomówić o najgorszych kontynuacjach horrorowych. Nie wiem, czy zauważyliście, ale na przykład nawet teraz jak jest piosenka, to jest prompter włączony, czyli też wyświetlają się napisy, tekst dla tejże pani. No, zobaczymy. Wiesz co, Hubert, było właśnie wcześniej zapytanie w studio, czy będzie, bo ogólnie Hollywood jest przeciwny obecnemu prezydentowi, więc domyślam się, że pewnie będzie o prezydencie, będzie o pożarach, bo akurat taka sytuacja jest, że no co tu dużo mówić, nawet Oscary miały być przełożone, anulowane, gdyż były te pożary, ale jednak się udało to ogarnąć i planować, także domyślam się, że ktoś, powie coś. Tym bardziej, że no wiadomo, Oscary to jest dosyć poważna, impreza i chyba najbardziej oglądana na świecie i takich osób jak ja, którzy nadają, mówią, jest mnóstwo, także oby. Bardzo fajny początek. Podoba mnie się to. No, ładnie nawet to tak doświetlone wygląda, ciekawie, interesująco. Ale ma pazury długie, orzesz ty. Żebyś tak na kształt, na modłę tego filmu Wicked, także jest w porządku. Nie, ja Sebastian staram się unikać polityki, wiesz, bo akurat, to jest kanał kulturalny, wiesz, filmy, seriale, telewizja, show biznes, książki, muzyka, pewnie, że tak. Nawet czasami mówię o grach, ale o polityce, no, jest wiele więcej, osób, które mają bardziej, że tak powiem, spolaryzowaną, publiczność. Akurat mamy tutaj świetnych widzów, także dosyć fajnie tutaj to jest, także nie potrzebujemy. Okej. Mamy teraz wejście w prowadzenie Conana i Conan oczywiście, jest, użytkownikiem substancji, tak jak Demi Moore. I jeszcze było, żebym mógł wyłączyć, język polski tutaj było tego tłumacza, bo jest rzeczywiście słaby. No i zapewne, Conan wyjdzie z Demi Moore. No pewnie, że tak, bo jakże byłoby inaczej. Czekajcie, poprawię tutaj. Zaczyna grzebać w Demi Moore, poszukując swojego buta, więc jeżeli widzieliście substancję, to wiecie, o co chodzi. I z powrotem wpadł. 4-krotny oglądający Oscary. Wiecie, tak czasami, że zapowiadają: czterokrotnie nominowany, 5-krotnie 4-krotnie oglądał Oscary. Conan O'Brien. Bardzo ładnie. Zobaczmy.
Kluczyków zgubił? No zdarza się. To też jest troszeczkę zmiana, bo przez kilka lat mieliśmy Oscary bez głównego gospodarza. Zobaczymy. No. O, proszę bardzo, Conan wygląda na swój wiek. 97 Oscary, jeszcze 3 lata, panie i panowie, i będzie setka, czyli coś niesamowitego. No, w Ameryce jest troszkę inna strefa czasowa. Sebastian, ty jesteś gdzieś w Ameryce Północnej, co? Chyba Kanada, z tego co pamiętam. Także u ciebie pewnie, u mnie w tym momencie jest, po północy, w Polsce jest po pierwszej, a u ciebie jest która? Dziękuję bardzo, że Purple, że cieszy cię, że rzeczywiście daje rady. Przypomina ci film „Ukryty”, no widzisz akurat. Tutaj akurat chodzi o ten film. 17:11, no więc widzisz, że elegancko, to spokojnie. Dopiero się niedziela się zaczyna. Pokażę wam, jak to wygląda ładnie, ale tylko na chwilę. Proszę bardzo. Dzisiaj jest Conan, śmiga sobie. Także no, wiadomo, nie mogę wam pokazywać całości, może tam 2 sekundy co jakiś czas. Cześć Rafał, witam cię bardzo serdecznie. Tak, galeria horroru, tak, Oscary się już zaczęły. Właśnie było pytanie o ciebie. Także Conan O'Brien teraz, przedstawia. Cześć Madame Perfumella. Mm. Teraz oczywiście mówi o każdym filmie po kolei, dopiero co była Wicked, teraz Brutalista. 10 nominacji, zgadza się. Rzeczywiście długi film, prawie 4 godziny. Konklawę. To jest też kolejna świetna sprawa, że mamy film, który jest, powiedzmy, filmem akcji, thrillerem i jest nominowany. No coś pięknego, coś pięknego. Mhm. Dobrze. Nie wszystkie żarty trafiają. Tak, tak, oczywiście. Nie Ray, tylko Ralph Fiennes. On ma taki akcent, więc drogi tłumaczu, proszę ogarniać. Czemu mówię Ray? No zdarza się. Mhm. Ym, Załączam do przesłania nowego albumu Merlina. Właśnie słyszałem, że nowy Merlin jest dobry, wiesz? Akurat słyszałem, że fajnie to wypadło. Muszę sobie przesłuchać. A w tym roku mnóstwo koncertów takich właśnie, takich Anora. Takich, właśnie dobry, bo jedziemy na Iron Maiden do Dublina. Prawie 700 razy pada w Anora blues, czyli amerykański folk. Yy, I też jedziemy jeszcze na Godsmacka. Na Godsmacka też się wybieramy, także kilka rzeczy. Co prawda to nie jest do końca metal, ale może być. Mm. Daj znać, Rafał, czy oglądasz Oscary, czy jednak totalnie masz wywalone. Ale biorąc pod uwagę, że się pytasz, czy się zaczęły, to raczej domyślam się, że no niekoniecznie oglądasz. O, jednak się udało. Ja w ogóle sobie włączę też, skoro mówi o tweetowaniu, to włącz sobie Twittera, żeby też w międzyczasie pewnie coś tam, pisać, co?
Tak, bez sztucznej inteligencji, no oczywiście. Wolimy korzystać dzieci, no. Jeżeli się do pracy to Sebastian tak, Sebastian, do pracy idę za 7 godzin, także jak najbardziej. Nie chcę tu reklamować niemieckiej stacji, ale ProSieben od lat transmituje Oscary i oby tak dalej. Także słuchajcie, jeżeli nie macie pojęcia, gdzie obejrzeć, bo też na pewno będzie pytanie, możecie ja sobie to zapiszę, możecie oglądać tam. Muszę przyznać, że takie żarty sobie na razie tak ma ten Conan O'Brien, bo tak, Timothée Chalamet, tak, nominowany. Nie wiem czemu jest nominowany, no ale jest nominowany. O, jak słodko. No tak, jest nominowany za rolę Boba Dylana, no ale mhm, ale nie aż tak bardzo. Bob Dylan bardzo stroni od wszelkiego rodzaju imprez, ma totalnie wywalone na wiele, wiele rzeczy. Zgadza się, za Dune też jest nominowany. No, ponoć Denis Villeneuve zabronił używania smartfonów. Ha, ha. Sekundkę, bo dziś muszę tutaj telefon, muszę kliknąć kilka rzeczy. Nie, 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 co tu się dzieje? Aha. Oj, 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 mam nadzieję, że wszystko jest okej. Tak, jest nam okej, dobrze, poszło. A czemu? Włącz, proszę bardzo. Mm, proszę bardzo, poszło. Oscary 2:0, 2:5. No nie opowie, po prostu on zareklamowany został, także niech będzie. Dobra, Oscary poszły, poszły. Duna spoko była. No jak najbardziej Duna jest w porządku, co nie? Cześć Karol, witamy cię bardzo serdecznie, oglądamy Oscary. Dostawca Amazona. Mm, mm. Dobra, mamy. Włączymy, żeby to było dla ludzi. Dobra, no zobaczymy. Zobaczymy. Jest pomysł, że za każdym razem, jak ktoś przeciągnie za długo, swoją rozmowę, swoje przemówienie, to pokazywać będą Johna Lithgowa, który jest niezadowolony. A Lithgow to jest oczywiście ten facet, który zagra Dumbledora, panie i panowie. Rafał pisze: „Nie trafiają do mnie te żarty”. No wiesz, jak dla mnie jak na razie jest Conan jest słaby. No niespecjalnie. Tak, Conan jest prowadzącym dzisiaj, ale na razie nie pokazuje klasy, jest coś słaby. Stare zdjęcie Guy'a Pearce'a. O, jaki on był młodziutki, jaki piękniutki, panie i panowie, aż czy zdążę? Nie, nie, nie zdążę wam pokazać. Proszę bardzo, Zoe Saldana też była piękna, młoda. Można? Można.
E, Oczywiście wrzucam wam co jakiś czas takie kawałki, ale nie mogę zbyt wiele, bo wiadomo, że nie mam prawa do tego, więc takie akurat że tak powiem, w ramach omówienia, w ramach powiedzmy skorzystania z jak to się nazywa? O, mogę takie wstawki mogę rzucić. Odmłodzili go bardzo, bardzo rzeczywiście. 38 lat, no, jak najbardziej, ale i John Lithgow znowuż ja wiem, że on będzie Dumbledorem i że mnóstwo ludzi go kojarzy z tego serialu, The Third Rock from the Sun, ale jak dla mnie John Lithgow to będzie cały czas facet z filmu Ricochet, z Denzelem Washingtonem czy z filmu Na krawędzi ze Sylwestrem Stallone. A poza tym ojczym Kevina Bacona w filmie Footloose. Lecimy wystrzelenie, dawaj. O, Adam Sandler oczywiście przyszedł w dresie. Pewnie, że tak. Nieważne. Mm. No, Ghost z Nosferatu, no. Chalamet, no. No, takie sobie wejście i tak dalej. Na czym oglądam na Kanal Plus. Na Kanal Plus, oglądam, akurat oni pokazują, więc sobie spokojnie mogę to, wrzucić, jeżeli chcesz, bo akurat, mam już tu pokazuję. Jeżeli jesteś, w Polsce i masz ochotę oglądać, proszę bardzo, tutaj możesz wrzucam link do Oscarów, możesz oglądać na Kanal Plus, są dostępne jak najbardziej. Mam wrażenie, że ci dookoła też są zażenowani, pisze Rafgon. No chyba tak, rzeczywiście, niespecjalnie to wygląda. Jak na razie jest słabiutko. Lubię akcent komediantów na Oscarach. No, oni są po prostu, wiesz, dosyć zabawni. No oczywiście, że nagrody, bo to o to chodzi tylko i wyłącznie przecież. Podoba mi się, że wspomina o tym, że Oscary to nie tylko aktorzy, ale też właśnie i cieśle, i osoby budujące scenografię, i dźwiękowcy, i kaskaderzy, i tak dalej, i tak dalej. Ich nie widać, to fajne. Co myślę o starych filmach Seagala? Pierwsze 4 albo 5 z filmów to było rzeczywiście, fajne, wiesz, podobało mi się. Czyli, Nico, o jacie, tam było chyba 4 czy 5 właśnie tych filmów na początku, to on tam się rzeczywiście bił aż do Liberatora było fajnie, później to już było słabo. A teraz to nie będę się miał od dobrych 20 lat nie oglądam, Seagala. Pytaliście o pożary. Proszę bardzo, w tym momencie jak najbardziej jest zbiórka, jest informacja na temat tego, co akademia robi na temat, pożarów, także bardzo fajnie. Wielu oni osób zapomina? Pewnie, że tak. No wiesz, dopiero co mówiłem dzisiaj, że Terry Gilliam robi nowy film i zatrudniono 3000 osób, do produkcji, scenografii i scen. Także wiesz, pomyśl tylko o tym. Także dlatego na przykład, tyłówki w filmach są takie długie, bo jeżeli masz, powiedzmy 10 aktorów i 3000 osób, które budowały to, to one wszystkie są? Zgadza się, jak najbardziej fajnie, że to jest. No, mhm.
Mhm. Piosenka o tym, że nie będzie marnował czasu, a robi to marnując czas. Mamy wstęp i jak na razie, i jak na razie przestrzelili z tym rozpoczęciem. Zgadza się, bo nie wszystkie filmy obejrzymy, a poza tym też weź pod uwagę, że mnóstwo filmów które no już w Hollywood są dostępne, w Polsce no dopiero będą wchodziły, jak chociażby Nosferatu, który pojawił się tydzień, 2 tygodnie temu. Także część filmów jeszcze nie ma. Fajnie. Lepszy był już od tego Sandler. O, i Deadpool się pojawia, proszę bardzo. Proszę bardzo, tańczący Deadpool. O, i Deadpool zszedł ze sceny. No, nie ma go niestety. Nie no, czuję się, nie wiem jak wy oglądając, ale ja czuję się zażenowany tym wstępem, także jest słabo. Kto teraz? Robert Downey Jr., proszę bardzo, zaczynamy. I, również chciałbym, żebyście podawali wasze typy w poszczególnych kategoriach. Jestem ciekaw, kto będzie. Proszę bardzo. Mhm. Ja muszę sprawdzić, jak to wyłączyć ten polski, bo jest po prostu ten tłumacz jest, no, nie jest super. Kończę informację o depakowaniu. Nie, nie. Mhm. Czyli panie i panowie, zaczniemy od kategorii Oscar dla aktora w roli drugoplanowej. Edward Norton, w Completely Unknown. Świetny, był naprawdę świetny. Mhm. Panie i panowie, piszcie, kogo byście chcieli zobaczyć, wygrywającego w kategorii aktor drugoplanowy. Co tam u was? Nominowany jest Jura Borisow za Anorę, Kieran Culkin za Prawdziwy bój, Edward Norton za Całkowicie nieznany, Guy Pearce za Brutalistę i Jeremy Strong za Apprentice. E, Chyba chciałbym najbardziej, znaczy chciałbym, żeby wygrał Kieran Culkin, bo to wiadomo film, powiedzmy, o Polsce, jakieś tam polskie korzenie, ale mi się wydaje, że zarówno Edward Norton, jak i, Guy Pearce został, ale może Jeremy Strong za to, że antyprezydencki jest, tak zobaczymy. Zobaczymy. Cześć Luke, witam cię bardzo serdecznie, siema. Teraz akurat oglądam Oscary, jest mowa o aktorach drugoplanowych, więc zobaczymy. Jest, jak mówiłem, jest 5 nominacji: Jura Borysow, Anora, Kieran Culkin, Prawdziwy ból, Edward Norton, Całkowicie nieznany, Guy Pearce, Brutalista i Jeremy Strong, Wybraniec. Ja akurat powiem, że w tym roku tak naprawdę nieważne kto wygra, i tak będę zadowolony. Okej, Karol pisze, że Edek Norton. Mi się wydaje, że też może wygrać, Edward Norton. Culkin. Kieran Culkin, panie i panowie. Kieran Culkin dostaje Oscara za Prawdziwy ból, czyli jest pewien pewien polski akcent, no przynajmniej coś takiego. Kieran Culkin. Ciekawe, gdzie jest brat, gdzie jest Macaulay, gdzie jest Kevin sam w domu, czy w tym momencie świętuje? Proszę bardzo, pokażę wam go, jak to wszystko wygląda. Kieran, wrzuć się. Proszę bardzo.
Bardzo dobre. Czy zasłużył? No pewnie, że zasłużył. Zasłużył, to świetna sprawa. Tym bardziej niedawno oglądałem go w innym filmie, w w innym filmie akurat oglądałem, co to było, co Knives mają? Scott Pilgrim. Scott Pilgrim oglądaliśmy akurat z moją córką, więc pewnie, że tak. Najbliżej siedział schodów. Przypadek? Nie sądzę. Już patrzę, już to zobaczymy. Mhm. Best Supporting Actor. Proszę bardzo. Jesse Eisenberg, pewnie, że tak. Nie, to nie znaczy on też występował w Kevinie. On grał Fullera, brata Kevina, ale to akurat to jest brat Macaulay'a Culkina, więc to jest jak najbardziej on. E, on grał w Kevinie Fullera, czyli tego, co pije dużo Pepsi i ma sikać w materac, także on też tam występuje. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. To jest niesamowite, że pamiętamy Kevina, a nie pamiętamy jego. On rzeczywiście jest dużo ciekawszym aktorem. Żona powiedziała, że urodzi mu dziecko, jak dostanie Oscara, bo myślała, że nie wygra, a jednak się okazuje, że teraz dostanie. Nie ma sprawy. Po to tutaj jesteśmy, żeby gadać o filmach. Zresztą jeżeli lubicie takie spotkania, co niedzielę jesteśmy o 20 czasu polskiego. Dajcie łapę, dajcie dzisiaj łapę, nakarmcie algorytm, nieważne gdzie oglądacie, czy to jest Twitch, czy to jest Facebook, czy to jest YouTube, dajcie tam łapę, serduszko czy coś tam. Także okej, to pomyślcie teraz. Obiecała mu, że dziecko będzie? Musi być. Mhm. Ze sceny mówi: „Chodź, skoro obiecałaś, że jak dostanę Oscara, to zrobimy sobie kolejne dziecko, no to co, idziemy robić, dawaj”. Ciekawie, ciekawie, dobrze jest. Przynajmniej tutaj się zaczęło, fajnie. Goldie Hawn i Andrew Garfield. Pięknie. Więc teraz będzie przerwa, panie i panowie. Tak, oczywiście tutaj studio jest Karolina Korwin-Piotrowska. Dobrze sobie zoom o, proszę bardzo. Właśnie Piotrowska powiedziała w studio, że Conan O'Brien nie zawiódł. Turlali się ze śmiechu w studio, że super. Jak dla mnie Conan O'Brien, dał ciała. Panie i panowie, nie wiem, czy oglądacie z polskim tłumaczeniem, czy nie. W każdym razie jak dla mnie Conan O'Brien nie był śmieszny. Jego żarty były raczej żenujące. Trochę brzmiały jak, to, co Karol Strasburger nam serwuje, albo ta wojna, jaka trwa pomiędzy Lidlem a Biedronką, że tak, tutaj jest pieniądze, tutaj to kosztuje wszystko tyle samo, a u nas nie. Jak dla mnie po prostu Conan O'Brien dał ciała, nie był świetny, nie był super. Tak, taki program oscarowy Baby Boom, pisze Hubert. No zgadza się rzeczywiście. No ale też jest fajna sprawa, bo, Kieran Culkin nawiązał do tego, no powiedział, że żona zgodziła się, że będzie trzecie dziecko, pod warunkiem, że będzie Oskar, no bo mówi: „Nie wierzyła we mnie, a tutaj mam Oskara, więc co? No więc skoro mam trzeciego, to może i mam Oskara, to może będziemy pracować nad tym dziećmi”. No jakoś tak to rzeczywiście jest. Rafał pyta się: „Z czego tulała się ze śmiechu Piotrowska?” No nie wiem, wiesz, ona tutaj zarówno ona, jak i gość, no teraz nie słucham, właśnie gadam do was, ale,
Pokaż mi tutaj komentarze. O, chyba jest. Yy, dajcie znać, czy wszystko widać i słychać. W tym momencie widzę, że jestem. Coś się wywaliło i mnie chwilę nie było. Dajcie znać, czy jesteśmy, ale mi się wydaje, że chyba raczej już jesteśmy. Okej, teraz była prezentacja, filmu „Kompletnie nieznany”. Okej. Goldie Hawn Goldie Hawn oraz Andrew Garfield się pojawili, panie i panowie. Widzę, że jesteście. Chyba wszystko w porządku. Mm. Cześć Matesowy, witam cię bardzo serdecznie. Był brak. No możliwe, że coś się wywala, widać. Mam 1 giga i tylko właśnie po to, żeby to wszystko wywaliło się. Mhm. Mm. Goldie Hawn, piękna sprawa. Mama się uśmiecha. Jest Garfield. Dziwnie Garfield brzmi, muszę y, przyznać, z tym brytyjskim swoim oryginalnym akcentem. Pięknie. Ja pamiętam Goldie Hawn dawno z filmu „Ptaszek na uwięzi” z Melem Gibsonem, „Dzikie koty”, „Szeregowiec”, „Benjamin”. Było rzeczywiście kilka fajnych produkcji, także dosyć dobrze. Goldie, no plastelinowa. Animacje, panie i panowie, 5 animacji. Dziki Robot, Wallace i Gromit. Hmm, gdzie my to mamy tutaj? Proszę bardzo. Flow, W głowie się nie mieści 2, Memory of Snail. O, dobrze, na początek Flow, panie i panowie, Flow jest dostępny i jest, pewnie, że tak, nominowany do Oscara. W głowie się nie mieści 2. Obstawiajcie, z kogo byście chcieli w animacji, najlepszej animacji. Mhm. Pamiętnik Ślimaka. Proszę bardzo, animacja, tutaj wam wrzucam. Wpisujcie, kogo typujecie. Wallace i Gromit, Zemsta Pingwina, świetnie. Obstawiam, że to będzie któryś z tych filmów, który właśnie ma taką nietypową animację, bo Hollywood lubi nagradzać takie właśnie produkcje, więc zobaczymy, jak to będzie i tym razem. Dziki Robot. Ten film jest piękny, naprawdę piękny. Oczywiście Wallace i Gromit i Dziki Robot, ono to wszystko jest jak najbardziej, te recenzje są na kanale, więc możecie sobie obejrzeć. I już. Ja bym chciał, żeby dostał Wallace i Gromit, ale nie pogniewam się jak najbardziej na Flow. Flow, pewnie, że tak. Flow. Także widzę, że tutaj Wiktor tutaj się, wstrzelił. Flow dostał Oscara. Już tutaj sobie zaznaczamy, odznaczamy. Best Animated Feature. Pięknie. Panie i panowie, Flow dostaje Oscara w kategorii najlepszy film animowany pełnometrażowy. Podziękowanie dla psa. No, tego jeszcze chyba nie grali. Jestem ciekaw, jak to wygląda. Dokładnie, otwierajcie niezależnym twórcom i twórczyniom, nieważne czy animacja, czy nie. Film złoty, pierwsza nominacja i od razu Oscar. Super. Można? A Łotwa jest jeszcze mniejsza niż Polska, panie i panowie.
Cześć Bizli. Dzień dobry. Czy Władca Lalek lub Nowe Dzieci Kukurydzy są nominowane? Oczywiście, że tak. W każdej kategorii, także pewnie, że tak. Fajnie, że jesteś. Mhm. Animacja, krótki metraż, panie i panowie. Tutaj nawet się nie podejmuję, gdyż nie widziałem żadnego z tych filmów. O, proszę bardzo. Jak? Tutaj nie mam pojęcia, bo akurat nie oglądałem żadnego. Obstawiam pewnie, że ten przedostatni film, który tam był z tym klejem. W Cieniu Cyprysu, otrzymuje Oscara w kategorii najlepszy film animowany krótkometrażowy, panie i panowie. Best Animated Feature i teraz musisz znaleźć Best Short Animated. Super. Mam oczywiście swoją tablicę, co sobie oznaczam po to, żeby potem nie dość, że jestem tutaj, to potem wam wrzucić. Mhm. Dzień dobry, witam cię bardzo serdecznie, Prolific Border z Twitcha. Fajnie, że jesteś z nami. Również oglądasz, Oscary. Ja tu nie obstawiam tych animacji, bo nic mi się nie podobało. O widzisz, no ja akurat niekoniecznie, bo ja akurat jeżeli chodzi o animację, no to podobało mi się kilka. Nie ogarnąłem, że dzisiaj Oscary pisze Kero the Frog. O, cześć, witam cię bardzo serdecznie. Jezu. No to wstawaj, wstawaj. Jeżeli chcesz, proszę bardzo, jeżeli masz Kanal Plus, wrzuciłem w tym momencie link, więc link olnie możesz obejrzeć sobie, wrzucić, skoczyć, zobaczyć, co tam się dzieje. Tutaj wrzucę też na Instagramie. Słuchajcie, 3 godziny wcześniej wylądowali w Los Angeles i teraz dostają Oscara. To jest świetna sprawa, naprawdę super sprawa. W ogóle najlepszy motyw jest, że mają całą rozmowę na tym, gdzieś tam zapisaną na telefonie. No coś pięknego. Podziękowania. Super, super, świetnie. Pięknie, pięknie. Mhm. Dobrze. Sam poczytam. Pięknie, to super to jest. Wczorajsze nie mieli wizy, słuchajcie, to jest coś pięknego. To jest coś pięknego. Pięknie, pięknie. Bardzo fajnie. Mhm. Zaraz będą kostiumy, panie i panowie. A cześć, cześć, Huba Huba. Witam cię bardzo serdecznie. Dobra i znowuż jest studio, to możemy sobie spokojnie, pogadać. Yy, Nie ma znaczenia, gdzie oglądacie, czy oglądacie na Facebooku, czy na YouTubie, na Twitchu, na, Instagramie, czy na TikToku. Wszędzie jest ta sama transmisja, oprócz oczywiście tego tutaj pionowego, YouTuba. No rzeczywiście, w sumie Dziki Robot pewnie wygra. No niestety nie wygrał Dziki Robot, aż szkoda, bo rzeczywiście było to dobra, jeżeli chodzi o animację, panie i panowie, pełnometrażową. Wygrał film pod tytułem Flow.
Były nominowane jeszcze oczywiście W głowie się nie mieści 2, Pamiętnik, Ślimaka, Wallace i Gromit, a także Dziki Robot. Także rzeczywiście fajnie, że tak naprawdę tutaj akurat mógł wygrać każda z produkcji i jestem i tak zadowolony, więc to mnie bardzo cieszy. Jeżeli chodzi o, animację krótką, krótki metraż, to wygrał film In the Shadow of the Cypress, czyli W cieniu cyprysów. Więc rzeczywiście, jeżeli chodzi o krótki metraż oraz o filmy dokumentalne, w moim przypadku to jest zawsze strzał w ciemno i, tak naprawdę ciężko czasami, bardzo często jest często kto prowadzi transmisję prowadzi Conan O'Brien. Conan O'Brien w tymże roku, także jak w porządku. Tak, Flow, wygrał, także może spokojnie. Ja oczywiście korzystając z okazji przypomnę, że dzisiaj oglądamy i komentujemy Oscary, panie i panowie, także jeżeli, macie ochotę, to możecie sobie z nami oglądać, a jeżeli dodatkowo, jeżeli, chcesz mnie wesprzeć, to możesz kupić, mówi się kawę, tak, i to jest link do kawy, ale ja głównie piję herbatkę, więc tutaj widzisz, jest herbatka, możesz zeskanować, wesprzeć mnie zakupując, herbatkę. Będzie mi niezmiernie miło. Yy, to twój drugi wybór. No, bo rzeczywiście to dobra sprawa. W studiu jest Karolina Korwin-Piotrowska i jakiś koleś, którego akurat nie mam pojęcia, kto to jest. Poczekajcie, może zmniejszę, może będzie transmisja z gali wręczenia Oscarów. Nie ma rzeczywiście. I oczywiście, chciałem podziękować Kanal Plus, za udostępnienie mi tej, transmisji, że mogę sobie spokojnie obejrzeć i z wami to oglądać. No, wiadomo, taka jest sytuacja i tak to rzeczywiście jest zrobione. W porządku jesteście, bardzo mnie to cieszy. No, zobaczymy, bo Jimmy Kimmel zaczął słabo, dla tych, którzy dopiero teraz do nas dołączyli. Jimmy Kimmel zaczął słabo, ale mieliśmy fajne kategorie. Pojawiła się Goldie Hawn jako wręczająca. Zobaczymy, jak będzie teraz. Tak, tak, chyba teraz będą kostiumy. Teraz pojawią się kostiumy. Zobaczymy, jak to będzie, wyglądało. Już wam, kostiumy tutaj przygotuję. Już wam mówię, kto jest nominowany w kategorii najlepsze, kostiumy. Oczywiście tutaj dojść. Production design mamy tutaj, proszę bardzo, costume design mamy nominację za Completely Unknown, całkowicie nieznany, Conclave jest nominowane, Gladiator część druga, Nosferatu oraz Wicked. Panie i panowie, dawajcie, czekaj, może ja bym to gdzieś też wam udostępnił. Czekaj, zaraz przecież mam tutaj widzę, że mm, chyba się Instagram zwiesił, to go odświeżymy. Niech nadaje sobie dalej znowu jeszcze raz. E, nie nadaje się na Instagramie. Proszę bardzo, transmisja wideo, nazywa się jesteśmy odświeżone, dalej lecimy, w porządku, jest. Dawaj, tutaj pokazujemy. Sobie przeniosę na kartę do góry, będę mógł wam, udostępniać, co teraz jest grane. No pewnie, że tak. Kostiumy, ciach, pach, prach. Gdzie to jest? Gdzie to mam? Na swojej stronie? Nie tutaj. O, tutaj, proszę bardzo. Będzie widać? Mhm, mhm. O, proszę bardzo. Gdzie kostium, proszę bardzo. Całkowicie nieznany Konklawę Gladiator 2 Crossman. Dajcie znać, kogo obstawiacie, że która kategoria, wróci, który, film otrzyma Oscara w kategorii kostium, bo jestem ciekaw, co wymyślicie. Mm, wiem, że jest problem z dźwiękiem, właśnie dlatego teraz już, nie będę pokazywał, ale dobra, wracamy, bo zaczyna się kostiumy. Tak, teraz pokazujemy o Wicked, także tak, galę prowadzi Conan O'Brien. Conan O'Brien prowadzi galę. Cześć, było takie brzydkie, że takie mam stare słówko przygotowane, może odwrócę? O, od razu lepiej, co? Ładnie wygląda. Dobra, lecimy. Matysowy pisze, że pewnie, Wicked. Też mi się wydaje, że Wicked wystaje. Pora na Estonię. O, jak super, no. Taki żart. No. Amerykanie nawet nie wiedzą, gdzie jest Estonia, ani Łotwa.
Okej, mówi po hiszpańsku teraz. Mhm. Cześć Adale, witam cię bardzo serdecznie. Poszły 3 Oscary. Najlepszy aktor drugoplanowy otrzymał Kieran Culkin za Prawdziwy ból. Najlepsza animacja Flow, najlepsza animacja krótkometrażowa W cieniu cyprysów. Popatrz, jaki erudyta, w tylu językach śmiga, że po prostu coś pięknego. Kostiumy teraz, panie i panowie. Kostiumy. Zobaczymy. Za kostiumy przypomnę jeszcze raz, nominowany jest Całkowicie Nieznany, Konklawę, Gladiator 2, Nosferatu i Wicked. No i według mnie powinno się rozegrać pomiędzy Nosferatu oraz, Wicked, ale chyba Wicked mi się wydaje, że dostanie. Kto wręcza Oscara? John Lithgow? John Lithgow, pięknie. Wyszli w swoich strojach i wszyscy wyglądają fajnie, tylko nie facet z Wicked. Mm. Zmieniliśmy zdanie. Pokażę wam. Patrzcie, jak to wygląda ładnie. Co byłoby bardziej Tylko on się przebrał, nikt poza tym. No, widzicie. Zdarza się, po prostu zdarza się. Lithgow. Obstawia wiedźmę za Shreka, no. Zobaczymy. Dajcie znać, kto według was. Ja chyba bym był najbardziej zadowolony właśnie z Nosferatu, no, ale domyślam się, że jeżeli Oscar pójdzie do Wicked, no to jest chyba raczej najbardziej spodziewane. W Nosferatu rzeczywiście było dosyć poważnie, bo z tego co pamiętam, jak robiłem materiał o tym, jak ten film kręcono, to nawet techniki, których użyto do tworzenia tychże strojów, były zaczerpnięte właśnie tam z czasów, kiedy ta książka była pisana, żeby to wyglądało poważnie. Super. Teraz akurat przedstawiają stroje do filmu Completely Unknown, całkowicie nieznany, czyli biografia. Sekundkę, bo tutaj mi wiadomość przychodzi. Mhm. Mm. 108 kardynałów. Mhm. Mhm. No zaraz, zobaczymy. Teraz Gladiator. No zobaczymy. Wszyscy ładnie się, kochają, lubią. Zobaczymy, dawać. Chyba Wicked, panie, obstawiamy. Okej, no w tym momencie się okazało, że nie byłem na żywo, bo miałem troszkę cofnięte prezentację. Wicked dostało, panie i panowie. Wicked otrzymuje Oscara w kategorii najlepsze kostiumy. Już tutaj możesz sobie zaznaczyć. Mm.
Mhm. Okej, gramy nutę, koloru skóry. Dobrze, niech będzie. Czekaj, tutaj patrzę sobie. No dobrze, mamy faceta, który dostał mhm, dobra. Minecraft, Xbox One. Ale jaki horror jest najlepszy? Stary. To jest temat rzeka. Musiałbyś, sprecyzować, o jaki, podgatunek chodzi i tak dalej. Czekajcie, wyłączę dzwonek. Także tego jest tutaj, dużo, a teraz nie będziemy o tym gadać. Dobrze, poszło, czyli Wicked. Dobrze, dobrze, więc mamy kostiumy ogarnięte, panie i panowie. Y, Minecraft, Xbox One tutaj pyta się, jaki jest horror najlepszy? Tak jak mówiłem wcześniej, no to jest temat rzeka. Także możemy gadać długo, czy to mówimy o slasherach, czy mówimy o duchach, czy mówimy o zombich, czy mówimy o, e, animal attack i tak dalej. Tego rzeczywiście tych podgatunków jest mnóstwo, więc musiałbyś bardziej doprecyzować, o który ci chodzi, panie i panowie. No, kostiumy, chyba nie było zaskoczeń, co? No, Wicked. Ja was w ogóle bardzo przepraszam, bo wtedy mi wywaliło internet. No to okazało się, że tam byłem z 20 sekund do tyłu, no ale rzeczywiście fajnie. Tutaj Piotrowska jest zadowolona? Mhm. Nie, że mają party room, jak najbardziej. Party room mają po prostu niesamowite, oni tam rzeczywiście imprezują. No pamiętaj, Kuba, że to w tym momencie będzie grubo, będzie się po prostu tam się będzie działo, będą imprezy do białego rana i to nie jedna, a wiele. Mm, mm, piła czy piątek 13? Piła, powiem ci szczerze, wiesz? Bo akurat o ile piątek 13, Minecraft, jest klasykiem, to fabularnie rzeczywiście cała seria Piły dużo wygląda, ciekawiej. Mm. Strzelałeś zupełnie w tego Wickeda. Aha, no i ja obstawiam, że to będzie albo Wicked, albo Nosferatu, więc rzeczywiście nie było, inaczej. Także panie i panowie, dobrze. Słuchajcie, dajcie łapkę w górę, niech algorytmy nas, niosą, jak to mawiają, z kanału Meczyki, nakarmmy algorytm, będzie mi niezmiernie miło. Więcej osób do nas dołączy. A wiadomo, że wiecie, że to tak działa, co nie? Więcej jest komentarzy, więcej udostępnień, więcej jest łapek w górę, no to więcej osób do większej ilości osób to, dociera, więc jest super. Dobrze, tutaj widzę, że jest, git na tym, aha, no jakieś wiadomości, okej. Sekundkę, zobaczę, co tutaj się dzieje, bo, y, odzywają się ludzie o tej porze, a to mnie bardzo cieszy, jak się ludzie odzywają o tej porze, bo ostatnimi czasy dużo się dzieje, ale pewnie jakieś, głupoty, znając, życie. Mm, nie głupoty, jest w porządku. Tutaj się o widzicie, Lincoln jeszcze się odezwał i kilka innych spraw, ale to sobie sprawdzę za chwilę. Także jest dobrze. Tutaj oglądacie na Facebooku jest udostępnienie. Dziękuję bardzo za udostępnienie na Facebooku. Okej, łapka jest. Bardzo mnie cieszy, że łapka jest. Ja też, daję żółwik, piąteczka, fajnie, że jest, bo to akurat sprawia, że coraz więcej. Bo tak jak na przykład wcześniej jeden z widzów, powiedział: "O, że dopiero odkryłem twój kanał, fajnie, że jest". No właśnie, bo na tym to polega, że jest, co po dzieciach kukurydzy. Wiesz, że Bizy nie pamiętam? Widziałem, że był wcześniej Wiktor na czasie, on dosyć skrzętnie, to obserwuje. Musiałby, Wiktor, pamiętasz, co będzie po dzieciach kukurydzy omawiane? Rzeczywiście kilka tam propozycji też były. Dla tych, którzy oglądają i nie wiedzą za bardzo, o co chodzi. Co środę na kanale jest, taki cykl jak kultowe horrory i to właśnie widzowie wrzucają propozycje, co mam omawiać w tymże cyklu. No i akurat teraz wybraliście, że jest omawiany cykl, Dzieci kukurydzy, tego jest 11 części, jesteśmy na 8. I tak łatwo pomyśleć, jeszcze 3 odcinki, 9, 10, 11 i potem jest zawsze ostatni odcinek z ciekawostkami o tym, jak powstała seria, o tym, dlaczego Stephen King nie chciał i tak dalej, żeby te produkcje powstały. No i zawsze to właśnie widzowie wybierają, ale nie pamiętam, naprawdę Billy nie pamiętam, że tutaj się któryś z widzów, pojawi i pamięta, to proszę
szybko informacje i jaka seria. Ja to mam oczywiście zapisane, bo w dziale społeczeństwo, społeczność, nie wiem jak to się nazywa teraz, dział posty na YouTubie. Tam właśnie są tego wszelkiego rodzaju ankiety i tam to pewnie rzeczywiście można byłoby znaleźć i doczekać i tak dalej. Ale dobra, wracamy, lecimy dalej. Tutaj widzę, że akurat Dune, prezentują Dune. Chodzi o to, że oni co jakiś czas właśnie prezentują filmy, które są nominowane w kategorii najlepszy film. Pokazują. Fajnie, że są live komentarze. Brakowało mi tego rok temu, dopiero teraz wpadłem, aby to poszukać komentarza. No wiesz, my akurat, 4., chyba 5. rok z rzędu. Dziękuję bardzo. Wiktor już służy. Cmentarz dla zwierząt, czyli wszystkie cmentarze będą omówione. Także bardzo bardzo ładnie. Haha, Conan O'Brien cały czas pije do Estonii, ale po raz wtóry powiem, Amerykanie nawet nie wiedzą, gdzie Estonia leży, że jest w Europie. No, ale to już inna inszość. Mhm. Ścieżki dźwiękowe, słuchajcie. Dobra, udało mi się. Wyłączyłem w końcu włączyłem, polski dubbing. Widzimy teraz faceta, czyli głos widzimy, który tutaj mówi. Nick Offerman to był to jest jego głos, proszę bardzo. Także bardzo fajnie. Scenariusze, panie i panowie, teraz scenariusze. Jestem ciekaw, od czego zaczniemy. Zobaczymy, czy scenariusz oryginalny, czy najpierw scenariusz adaptowany. Jestem ciekaw, który będzie pierwszy. Most Athletic and Best Hair. Scenariusz oryginalny najpierw. Jeżeli chodzi o scenariusz, oryginalny, panie i panowie, mamy 5 produkcji, czyli Anora, Brutalista, Real Pain, September 5 i Substancja. No tutaj bym chciał substancję jak najbardziej. Tutaj nie jestem obiektywny. Brutalista to był bardzo, bardzo dziwny film, naprawdę bardzo. Możliwe, że tutaj będzie. Piszcie, kogo byście widzieli w kategorii najlepszy scenariusz oryginalny? Kogo tu byście chcieli widzieć? Prawdziwy ból. Mhm, mhm. Czyli co, substancja albo prawdziwy ból. No bo wiadomo, że prawdziwy ból to jest polski film, nie mamy swojego, także sięgniemy. Respect the balance. And the Oscar goes to chcemy usłyszeć, y, substancję albo Real Pain.
Anora, nie pomyliłem, Anora dostaje Oscara w kategorii najlepszy scenariusz oryginalny. Mm, pięknie, zaraz wam pokażę. Proszę bardzo, oto scenarzysta filmu Anora. Jest opóźnienie względem czego? Dawaj znać. Względem tego, co wy macie na Kanal Plusie? To będzie scenariusz adaptowany. Tutaj, panie i panowie, mamy też kilka produkcji, czyli całkowicie nieznany, Konklawę, Emilia Perez, Nickel Boys i Sing Sing. Zobaczymy. Aha, no widzisz, tak widzisz, to jest YouTube. Musi być jakieś tam opóźnienie kilka sekund. Mhm. Słuchajcie, naprawdę będę zadowolony, kiedy Oscara dostanie cokolwiek poza kompletnie nieznanym rzeczywiście. By mi pasowało, bym nie miał niczego problemu, ale chyba bym się skłaniał ku Emilii Perez albo Konklawę. Zobaczymy. Mm. John Divine G. No, wpisujcie, cobyście tam ustawili, którą z kategorii. Dawaj. Konklawę. Pięknie. Bardzo dobrze. Oscar w kategorii najlepszy scenariusz adaptowany wędruje do filmu Konklawę. Pięknie, pięknie. Świetna sprawa. Mówi, że wcześniej był nominowany za scenariusz do filmu Tinker Tailor Soldier Spy. To było dawno, dawno temu. Tak, była już kategoria najlepszy aktor drugoplanowy. Nagrodę otrzymał Kieran Culkin za Prawdziwy ból. Mm. Oczywiście są warte podziękowania, co mnie cieszy. Popatrzcie, co on ma w klapie. No to jest pewne polityczne wyznanie.
Ten Oskar to jest dla ciebie, koń to jest dla ciebie, proszę bardzo, nie tak samo jak z tą bluzą, którą mi dajesz, zabierasz, akurat tym razem jest inaczej. No okej, mamy 2 scenariusze. Janet Young, pani prezydent akademii. Zobaczymy. Okej, nagrody gubernatora i tak dalej, i kilka innych. Zobaczymy, co się podzieje. Dowiemy się? Nie. Jeżeli chcemy, to możemy wejść na, oscars.com.org i tam się dowiedzieć, co się dzieje. Okej, teraz mamy oczywiście pewnie przerwę, bo nie ma piosenek. Tak, teraz jest przerwa. Okej, dobra, zobaczymy Karoliny. Pytasz, Wiktor, jakie były kategorie? Już ci mówię, proszę bardzo. Na początku mieliśmy, najlepszy aktor drugoplanu, wygrał Kieran Culkin za prawdziwe dzieło. Najlepsza animacja pełnometrażowa wygrał Flow. Najlepsza animacja krótkometrażowa wygrał film W cieniu cyprysów. I teraz mieliśmy najlepszy scenariusz oryginalny do Laanory i najlepszy scenariusz adaptowany dla Konklawy, a także mieliśmy jeszcze wcześniej dla kostiumów. Kostiumy wygrało film pod tytułem Wicked. Takie akurat były te kategorie. No słuchajcie, mieliśmy teraz 2 scenariusz, oryginalny, Anora i Konklawę. No fajnie, powiem, że jestem bardzo zadowolony. Jestem z tego przezadowolony, ponieważ sytuacja wygląda tak, że no, jak na razie nie ma żadnego konkretnego filmu, który by zgarniał wszystko, co tylko mógł zgarnąć. Rzeczywiście mam nadzieję, że będzie super, będzie dobrze, będzie bardzo fajnie. Konklawę rządzi, Anora też, no, Emilia Perez nie udało się. Emilia Perez nic nie zaszalała. Szkoda, szkoda. Może tutaj być 13 nominacji, panie, 13 nominacji, a 4 akurat jakoś tak to wygląda jak nie było. Nic nie słyszysz? To podgłoś sobie, no co ja ci poradzę, no. Cały czas jakieś są problemy, no ciekawe czy to, nie słyszę co mówisz. No proszę bardzo, ciekawe czy to ode mnie jest, że ode mnie nie słychać, czy jednak, twoi głośniki, czy coś sprawdzimy jeszcze sekundkę sobie na telefonie. Mhm, jeszcze sobie sprawdzimy, zobaczymy co się dzieje. Kanał. Mhm. Nie, no, u mnie słychać, także dobry wieczór. Cześć, Kamilu Kozłowski, witam cię bardzo serdecznie. Fajnie, że jesteś, fajnie, że nadłączyłeś. Jesteś w porządku, jest gra i trafiła się na Oscary, dopiero co były przyznane nagrody w kategoriach scenariuszowych. Także ja jestem bardzo zadowolony z tego, co się dzieje. Czy mamy wszystko w porządku, wszystko gra, wszystko jest, super, panie i panowie. Przypomnę, że dzisiaj oglądamy Oscary. No nie mogę z przyczyn obiektywnych pokazywać wam, tego, co się dzieje rzeczywiście tutaj, jest wyprawiane, w Hollywood. Takie jest życie. Także, ale omawiamy, musicie włożyć sobie, włączyć w tym momencie trwa studio, a właśnie nie będę pokazywał, bo to tylko Karoliny, jak i jeszcze, Ziutek. Specjalne podziękowania oczywiście dla Kanal Plus za udostępnienie mi tej transmisji. Yy, widzę, że tutaj, tak, właśnie sam na chwilę sobie włączyłem na telefonie. Na telefonie włączyłem chwilę. Widzę, że rzeczywiście coś tnie. Dajcie znać, czy rzeczywiście tnie z tym dźwiękiem, czy jest słabo, bo mi to zaczyna denerwować, że rzeczywiście coś się wala, może mikrofon, umiera, może rzeczywiście pada. Tak, dajcie znać, jeżeli jest rzeczywiście źle, słabo u wszystkich, nie, bo to będzie zaraz działo, będziemy coś kombinować. Zastępuję mikrofon, może po prostu go postawić i wtedy będziemy wiedzieli, co jest, grane. Zaraz będą kolejne kategorie, będziemy patrzyli, będziemy wiedzieli, co się dzieje tutaj, na rzecz jest. Okej. Okej, chwileczku. Zobaczymy, co teraz, co zrobią. A, okej. Mówią o produkcjach, co jest super, co jest świetne. Brutalista jest epicki, jest rewelacyjny, więc zobaczymy, jak to będzie, wyglądało.
cisza, no standardowo tak, no, tnie lekko dźwięk, tutaj pisze Huba, okej, dobra. Zaraz będziemy jechać, w tym momencie już przedstawiają kolejne produkcje, a ja w międzyczasie będę sobie rozpakowywał mikrofon. Między innymi teraz jest mhm. Najlepsza charakteryzacja i fryzury. Jestem właśnie teraz grana przez Billa Skarsgarda. Okej, okej. Tutaj pewnie byśmy chcieli wszyscy zobaczyć substancję, co, panie i panowie? Oskar wędruje do substancja, pięknie, pięknie. Bardzo mnie to cieszy. Uwaga. Okej, panie i panowie, będzie teraz, chwilę ciszy, bo muszę wyłączyć, wymienić mikrofony, więc będzie podmianka. Więc żeby się nie działo, wyłączam się, wyciszam się na 2 sekundki.
Muszę chwilę poczekać, tu rzeczywiście plugin tutaj, więc chwilę musi się załączyć, zaczaić. Mhm. Mhm. Quincy Jones. Okej. Zobaczmy. Dajcie znać, czy mnie słychać, czy wszystko jest w porządku. Powinno być okej, powinno mnie słychać. Świeci czy coś? Chyba tak. Yeti, bo widzę, że tamten się wykrzacza. E, Tutaj jest, jak widzisz, wiem, że nie będzie słychać, bo przyłączałem mikrofony, także tak to było. Kamil, na ProSieben tam widzę, że chłopaki wrzucili tutaj, także jeżeli masz, to możesz obejrzeć w Polsce, z tego co się orientuję, to legalnie, tutaj ściszę sobie troszeczkę, audycję, legalnie tylko i wyłącznie na Kanal Plus możesz obejrzeć. Mm, jak tylko się uda podłączyć ten drugi mikrofon, to będę chciał się przyłączyć. Jak to się włącza? Czy to się zgadza? Ja wiem, że teraz jest wszystko w porządku, to mówię, czekam, jestem jak to będzie, bo mam ten nowy mikrofon, jak tutaj widzicie, zresztą taki ładny, tylko w tym momencie widzę, że system ma problem z jego podłączeniem. Nie wiem, czy to dlatego, że jest akurat to, ale zobaczymy. Póki co jest piosenka, więc, tutaj będę, póki co będę, pracował nad tym. Oczywiście cały czas akcja z James Bondem. Czy to jest Rihanna? Nie wiem, czy to jest Rihanna. Możliwe. Teraz widzę kolejna osoba. Widzę, że więcej jest. No niestety tak, widać, że mój Yeti powoli już wysprzęgla, więc, mam coś takiego dostałem. Eee, no ale tu tak do końca nie jestem z tego zadowolony, więc pewnie będę szukał czegoś fajniejszego.
Widzę, że Keror the Frog ogarnia, kto tutaj występuje, kto się pojawia, więc no ja niestety nie. Ja niestety nie znam tych piosenkarek. Więc panie i panowie, skoro pora na nowy mikrofon, to ja się przypomnę, bo pewnie, że tak. Jeżeli chce mnie wesprzeć, może mi kupić kawkę, nie wiem, nazwą herbatkę, tak jak widzisz, herbatkę piję, akurat będzie na nowy mikrofon. Bo jak się okazało, to niestety nie są kable, nie są USB, bo już przełączałem, więc po prostu Yeti wysprzęgla po tylu latach. A szkoda, taki piękny był, amerykański. Możliwe, że sobie kolejnego Yetiego kupię. Tak, to jest składanka Bondów jak najbardziej. To jest rzeczywiście zgadza się, to akurat są te piosenki z Bondów. No bo piosenki akurat są bardzo charakterystyczne, wiesz, nieważne czy mówimy o Madonie, czy nie, to no wiesz, od kiedy, że tak powiem, pojawił się wolny rynek, to TVP już nie ma monopolu. To jest Ray i tak dalej. Trudno mi się to wymawia. Mhm. Pokażę wam na stronę, jak to wygląda. Jak widzicie całkiem pięknie. Skyfall. Dawno, dawno temu. Ja pamiętam, że jak zaczynałem właśnie swoją przygodę z Oscarami, czyli w 93 to było jeszcze na TVP, potem jak wszedł Kanal Plus do Polski, to już się rzeczywiście zmieniło. A teraz tylko i wyłącznie rok rocznie. Ale tak jest dobrze, powiem ci Kamilu, bo ja mieszkam w Irlandii i tutaj na przykład, w ogóle nie ma. Tutaj w ogóle nie ma, tylko i wyłącznie jest pokazywane na Skyu, czyli Sky to jest taki powiedzmy Kanal Plus, ale to jest brytyjski, bo Irlandia jako takiego swojego nie ma. Ewentualnie można to sobie ogarnąć chyba platforma się chyba nazywa Now TV. Tam chyba się płaci rzeczywiście kilkanaście, tam też kilkanaście euro za miesiąc, więc to różnie bywa. Podam te wszystkie rzeczy odnośnie mikrofonu. Y, Ten drugi nie będzie podłączony, panie, panowie, póki co, gdyż wywala się cały czas, więc gdybym wcześniej znalazł go tutaj, ale teraz widzę, że go już nie ma. Także nie będzie Yeti. Zostajemy przy Yeti. Air Cancellation Noise Suppression. Mhm. Dobrze, zobaczymy. Pobawiłem się trochę z dźwiękiem. Stereo audio input. Wyłączam. Dobra, tutaj widzę, że w studiu jest rozkmina na temat tego, co tutaj się dzieje, kto będzie kolejnym Bondem. Sekundkę, odstawię ten mikrofon. Akurat jest prezent dostałem. A tu nie widać, dobra, nie ma potrzeby. Prezent dostałem i akurat tak sobie jest, niech sobie będzie. Czy to się obejrzy Galaktykę Grozy? Nie, Bizli, powiem ci szczerze, ostatnio oprócz tego, co oglądałem na potrzeby recenzji albo na potrzeby kultowych horrorów, nie oglądałem nic w ogóle się nic nie udawało obejrzeć, bo jakoś czasu nie było. Oprócz tego rzeczywiście, że tutaj no działo się, bo jak widzicie jest za mną postawiona półka na nowe płyty, bo okazało się, że nie ma gdzie tych filmów trzymać, więc jest postawiona, tu widzicie półkę popatrzmy co tutaj jest na dole, płyty, gdzie tutaj są płyty, tutaj jest półka na kasety VHS, tu jest półka na telewizor, no i widzicie telewizor, tutaj mam oczywiście płyty kompaktowe, czyli CD, tutaj jest jeszcze jedna półka na filmy, potem z góry jeszcze, której nie widzicie, półka
na książki akurat. I tutaj są jeszcze dodatkowo kolejne półki na płyty, na drukarkę i tak dalej, więc akurat w tym się skupiałem, więc niekoniecznie miałem szansę obejrzeć. Ale teraz się skończą Oscary, że tak powiem, koniec sezonu, koniec roku, można było powiedzieć, więc będę mógł spokojnie zaszaleć. W pracy też się wszystko uspokoiło, więc jest luzik, nie ma najmniejszego problemu. Teraz jak widzę, a właściwie jak wy słyszycie, będzie priorytetem pewnie mikrofon, no bo domyślam się, że tutaj jest słabo, bo to nie statyw, nie kable, nie porty, ale rzeczywiście mikrofon. Może ogarnę później. Dobrze, powiem tak, no gadamy już tutaj dosyć długo, bo prawie 1,5 godziny i na razie mało kategorii, także troszeczkę te Oscary się ciągną. Nie słucham, co mówią tutaj w studio Karolina z tym drugim facetem, ale akurat może być. Tylko przypomnę, że oglądamy dzisiaj Oscary, komentujemy. Specjalne podziękowania dla Kanal Plus za udostępnienie mi transmisji. Możliwe, że coś się będzie więcej działo z Kanal Plus niedługo, ale to zobaczymy i pewnie się i tak o tym najpierw dowiedzą wspierający, bo taki mam układ z nimi, że oni będą wiedzieli. Więc teraz będziemy mieć kolejne kategorie. Jest powolutku, ale rzeczywiście powolutku, ale to idzie cały czas. Cały czas coś się dzieje. Znamy najlepszego aktora drugoplanowego, znamy najlepsze scenariusze, bo to też już było. Znamy najlepszą animację krótkometrażową oraz pełnometrażową. Znamy również najlepsze kostiumy. No i oczywiście znamy też najlepszą charakteryzację, więc tutaj jest ciekawie, patrzymy, zaraz będziemy oglądali dalej. Nie mówią, inaczej wcześniej było, bo był Quincy Jones, więc były honorowe Oscary Akademii, czyli Quincy Jones, a także Juliet Taylor, oni otrzymali. Teraz czemu mieliśmy Jamesa Bonda, panie i panowie, ponieważ i Barbara Broccoli i Michael G. Wilson jak najbardziej dostali nagrodę imienia Irvinga Thalberga. Nagrodę humanitarną imienia Jean Hersholt otrzymał Richard Curtis, więc rzeczywiście to są te nagrody pozaprogramowe. Ale wracamy, widzę, do Dolby Theatre. Reklama kina. Marty Sensia, dobrze. No, reklama chodzenia do kina akurat to jest dobre, bo ponoć Mission Impossible był filmem, który uratował kina, więc zobaczymy. To daj znać, gdzie oglądasz Beasley, w jakim kraju, bo w Polsce jest 2:38, u mnie w Irlandii jest 1:38 i za 5 godzin do pracy. Daryl Hannah. Dobrze. Tak, mieszkam w Irlandii jak najbardziej już od ponad 20 lat. O, proszę bardzo, dla Ukrainy elegancko. Montaż. Jeżeli chodzi o montaż, panie i panowie, mamy 5 propozycji. Anora, Brutalista, Conclave, Emilia Perez i Wicked. Jeżeli będzie Oscar dla Wicked, czyli może Emilia Perez być największym przegranym tegorocznych Oscarów.
Okej, no to lecimy. Anora, Brutalista. Rzeczywiście podobała mi się ta scena, kiedy oni, tworzyli tę makietę. To wyglądało niesamowicie. Konklawę. A, w Wietnamie, no to pięknie, no to rzeczywiście bardzo ładnie. O, no. Kogo obstawiacie w kategorii montaż? Kogo byście chcieli zobaczyć? No tutaj chyba obstawiam, że Wicked będzie bezkonkurencyjny. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Gdzie mamy montaż? Tutaj jest. Anora jednak, pięknie. Więc wygląda na to, że Emily Perez, panie i panowie, no nie sztrumfuje. W kategorii montaż Oscara otrzymuje Anora. Zobaczymy. No pięknie, pięknie. Sean Baker otrzymuje drugiego Oscara w tym roku. Facet nie tylko wyreżyserował film, napisał scenariusz, ale zmontował film i domyślam się, że także wyprodukował. Więc jest super. A mówi, że no, ten reżyser, który ten film nakręcił, nie powinien nigdy pracować. No oczywiście przytyk do siebie, ale może być. No okej, mieliśmy podziękowania dla kotków, teraz mamy podziękowania dla pieska. Czemu by nie? Dawać od razu kolejną kategorię. Okej. Czyżby aktorka drugoplanowa? Mhm. Tak, panie, panowie. Aktorka drugoplanowa. Mamy Monikę Barbaro, Ariana Grande, Felicity Jones, Isabella Rossellini i Zoe Saldana. I tutaj będę nieoryginalny i nie interesuje mnie tak naprawdę, kto dostanie Oscara, ale chciałbym, żeby Oscara w kategorii najlepsza aktorka otrzymała Isabella Rossellini. Czemuż by nie? Bo akurat zasłużyła. Warto. Felicity Jones. Pięknie. Ładnie powiedziane, rzeczywiście bardzo ładnie to jest powiedziane, no, ale wiem, że to oczywiście ona czyta, no ale Isabella Rossellini. Niedługo wystąpi w nowym filmie z Joan Collins, która ma 92 lata. Pięknie, Isabella Rossellini, cudownie. Nominowana oczywiście za Konklawę. I Zoe Saldana. O, czyżbyśmy tutaj mieli kandydatkę? Hmm.
Pięknie. Kogo byście chcieli zobaczyć? Monica Barbaro, Ariana Grande, Felicity Jones, Isabella Rossellini. Chyba, żebym tutaj ktoś z duetu Rossellini, Soldana by mi pasowało najbardziej. I uwaga. Zoe Soldana, pięknie, pięknie. Super. Emilia Perez. Jak na razie Emilia Perez otrzymuje pierwszego Oscara. Czy Glenn Close kiedyś dostanie Oscara? Nie mówię o honorowym. Przydałoby się, wiesz, zasłużyła. No, ale czasami jest tak, że dostaje nominację do Oscara i nominację do Złotej Maliny za ten sam film. Jak to było w przypadku Elegii dla Bidoków. Super. Bardzo ładnie podziękowania. Mhm. Pięknie. Pięknie, pięknie. Oczywiście, że korzenie są ważne. Bardzo mnie to cieszy, że no, moje dzieciaki chociażby, wiesz, no, urodziły się w Irlandii, a jak najbardziej są Polakami z pochodzenia. Więc super, bardzo mnie to cieszy, że Zoe Saldana otrzymała tego Oscara. Okej, zaraz będą Oscary, czyli będą kolejne. Ale tylko wracając, Emilia Perez dostała Oscara i tylko tak mówiłem o tym troszeczkę wcześniej. Rzeczywiście premiera filmu Emilia Perez w Polsce była 28 lutego, a na świecie był to 18 maj. Więc wszystko w temacie rzeczywiście, jeżeli chodzi o naszych dystrybutorów. Dobrze, mam zaznaczone. Czyli mamy tak w tym momencie, że najlepsza aktorka drugoplanowa, panie i panowie, trafiła się do Zoe Soldany za Emilię Perez. Bardzo fajnie, bo to jest pierwszy Oscar. I montaż, najlepszy montaż do filmu Anora. No jestem ciekaw, bo Emilia Perez była jako, no tak, 13 nominacji i dopiero pierwszy Oscar, więc rzeczywiście pora, żeby zaczęło zarabiać, bo domyślam się, że kiedy przyjdziemy do kategorii technicznych, no tam może być rzeczywiście, tam powiedzmy Duna, Substancja czy Nosferatu mogą zaszaleć rzeczywiście i może być już bardzo, bardzo ciężko. Niekoniecznie może się udać, no ale mam nadzieję, że to będzie fajnie w porządku. Czy w przypadku Demi Moore i Pameli Anderson widzisz perspektywy na dłuższą przygodę z dobrze ocenianymi produkcjami, czy ten rok to jednorazowy rozbłysk? Wiesz, mam nadzieję, że tak będzie, bo też nie tylko one, ale też pamiętaj o tym, że
że przecież, Nicole Kidman, tak, w tym filmie Baby Girl, który no według mnie nie był rewelacyjny, ale też był interesujący, pokazała, że można jak najbardziej. Demi Moore, mm, fajnie, po latach niebytu wróciła do rzeczywiście, świata. No, Pameli Anderson, jeszcze z tego co pamiętam, nie mieliśmy, okazji w Polsce zobaczyć, tego filmu, aż nawet sprawdzę. Mm. Rzeczywiście, bo ona ostatnio przeszła konkretną metamorfozę, wiesz? Ona, konkretną metamorfozę przeszła. The Last Showgirl, taki jest tytuł tegoż filmu. Nie, no co mi tutaj włączasz? Nie, nie chcę żadnego badania. 20 25 kwietnia będzie miał polską premierę ten film, a uwaga, światową premierę miał 6 września, czyli po raz wtóry dystrybutor polski pokazuje, że okej, super, dajemy radę. Dziękuję bardzo. Niekoniecznie. Film zdobył Złotą Malinę, no ale to niekoniecznie to jest Złota Malina, to jest nagroda odkupienia, więc akurat to się nawet, nie liczy. To jest nagroda odkupienia dla Pameli Anderson. Gia Coppola, czyli kolejna Coppola. Doświadczona tancerka musi zaplanować swoją przyszłość, gdy po 30 latach jej kariera sceniczna nagle się, kończy. No coś w tym jest i mam nadzieję, że rzeczywiście takie osoby, no bo to nie tylko, wiesz, nie tylko chodzi o te 3 panie, ale mnóstwo jest aktorów, aktorek, które tworzą i od wielu lat nie ma ich w dobrym kinie. Ja czasami robię recenzję i mówię: „Od dobrych 10, 11 lat nie widziałem tej aktorki, tego aktora w ciekawym filmie, w ciekawej produkcji”. I rzeczywiście to się zdarza bardzo często, no ale tak to czasami jest. No nie można być, Danielem Day-Lewisem, że się gra w jednym filmie co tam 3 czy 4 lata i, inaczej, nie każdy może być, więc akurat taka to sytuacja wynika, u niego. Już patrzę, co tutaj dalej piszecie. Zarówno pierwszy Oscar, jak i pierwsza nominacja dla Zoi Saldany. Tak, to jest coś niesamowitego, że rzeczywiście dostaje taką, rolę i mam nadzieję, że to się zmieni, że do tej pory wszyscy, kojarzyli ją z Marvela, z roli w w Strażnikach Galaktyki. Mam nadzieję, że teraz będzie już rzeczywiście, że jest świetna, dobra i tak dalej. Właśnie teraz ją kojarzę ze Strażników Galaktyki, no proszę bardzo. Więc jak najbardziej. No tak, to jest czasami robione, że mnóstwo osób, szufladuje, tak? Cześć Wiktor, witam cię bardzo serdecznie na Instagramie. Mnóstwo osób właśnie szufladkuje, że o proszę bardzo, skoro to jest ta aktorka, to ja ją kojarzę stąd. No tak, zgadza się, tak to czasami jest, ale może się uda jej wyrwać z tego jarzma. Może nie jarzmo, to akurat złe słowo, ale z zaszufladkowania. Teraz jest Oscar i pamiętajcie, skoro Zoe Saldana otrzymała Oscara za film artystyczny, a takim niewątpliwie Emilia Perez jest, no to teraz pora na kino komercyjne. Ciekaw jestem, co będzie dalej. Czy może to będzie kolejny film o Avengerach, bo tak naprawdę w Avenger Doomsday i tak dalej, to tam się mają wszyscy pojawić. Nawet ostatnio zrobiłem ankietę na YouTubie, kto się ma nie pojawić w Avengerach i tam było, że z Tytusa Romka i Atomka, Asterix, chyba jeszcze jakieś dałem 2 postacie, no i się okazało, że chyba według, widzów chyba Asterix się ma nie pojawić, a Tytus się może pojawić. Więc wracamy już, wydaje mi się, do Dolby Theatre? Pewnie, że tak. Lecimy dalej. Przedstawienie substancji teraz filmu. Mhm. Tak, Eric Roberts, Danny Trejo, oni kręcą po kilkadziesiąt filmów rocznie, ale tak naprawdę o tych filmach się nie mówi, bo są rzeczywiście, produkcje, które tam wchodzą od razu na jakieś wideo, VHS-y, VOD i tak dalej, i tak dalej. Ben Stiller, proszę bardzo. Zapraszamy Bena Stillera. Zapraszamy Bena Stillera. No i znowuż winda się zacięła. Scenografia. Właśnie mówi o tym, co się dzieje. Mhm. Dobrze, utknął w windzie, która jeździ wyżej i do góry i na dół. Scenografia. Dominowani są Brutalista, Konklawę, Duna,
Nosferatu i Wicked. Teraz podskakuję. Mhm. Ciekaw jestem. Tutaj Diona może zaszaleć, bo to są kategorie techniczne, więc wcale mi się nie zdziwił. No, Nosferatu też wygląda cudownie. Kręcony w Rumunii, w Czechach. Ale wszystko może przyćmić Wicked, także tutaj jest duży rozstrzał. Jak obstawiacie? Dajcie znać, kogo obstawiacie. Patrz, jest Ben Affleck, jest Ben Stiller, wchodzi, wbija się. Udało mu się, pojawił się na scenie. Ja też chyba obstawiłbym Dune albo Wicked. No właśnie, Wicked. Wicked, panie i panowie, za scenografię otrzymuje nagrodę. Popatrzcie. Zoe Saldana była nominowana pierwszy raz i otrzymała Oscara, a teraz facet był nominowany 7 raz i dopiero dostał Oscara, więc rzeczywiście widać, jak to wygląda. No, czasami jest tak, że no, nie zawsze się uda. Super. Ben Stiller też wręczył, lubię go. Wicked, 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 baby! Pewnie, że tak. Jeżeli nie oglądacie jeszcze, wrzuciłem wam teraz link na czacie do Oscarów. Oczywiście na Kanal Plus. Więc możecie klikać, byłoby mi niezmiernie miło. Pięknie. Wicked. No trzeba przyznać, że Wicked to była w końcu duża produkcja, tak? No to dopiero pierwsza część, pamiętacie, panie, panowie, że cześć Czasku, witam cię bardzo serdecznie na Instagramie. Oglądamy właśnie Oscary, teraz przyznany został Oscar za scenografię. Oscara otrzymało film Wicked. Nice to meet ya. Mick Jagger wjeżdża na scenie, panie i panowie. Czyby to musiał być Oscar za muzykę? I oczywiście wszyscy wstają, no bo to wiadomo, jest Mick Jagger. Brzydki jak noc, jak zawsze, ale musiał się pojawić. Piosenka, panie i panowie. Teraz piosenka. Nie był pierwszym wyborem, a był pierwszym wyborem Bob Dylan. Ale on powiedział, że nie wystąpi, bo najlepsze były piosenki w jego filmie Completely Unknown, więc nie wystąpi. No. Nominowany w kategorii najlepsze piosenki mamy filmy Emilia Perez, The Six Triple Eight, Sing Sing, Emilia Perez po raz drugi, a także Elton John Never Too Late. Popatrzmy. Emilia Perez jest nominowana 2 razy, więc teoretycznie sama się wyklucza, bo taka jest reguła w Hollywood, ale zobaczymy, jak to będzie tym razem. No, zobaczymy.
Camille. Zobaczymy. Niech ta Perez będzie, piszesz. No zobaczymy jak to będzie, bo Perez jest nominowana w 2 piosenkach, tak? The Journey. Dan Warren. No jestem ciekaw. Jestem ciekaw jak to będzie wyglądało. Piosenka. Pewnie najbardziej będziemy kojarzyć piosenkę z filmu Wicked, co nie? Ale to zobaczymy. Like a Bird z filmu Sing Sing. Abraham Alexander. Takie R&B. Adrian Quesada. On napisał tę piosenkę. How Hardly. Druga piosenka z Emily Perez. Mi Camino. Zobaczymy, bo to już jest kolejna piosenka właśnie nie po angielsku i to może sprawić, że jak najbardziej będą z tego wszystkiego zadowoleni. No, zobaczymy. Never Too Late. Elton John. Brandy Carlile. Elton John już otrzymał kiedyś Oscara. Nie wiem panowie, czy pamiętacie, ale szybko. Z jakiego filmu piosenka była Oscarowa dla Eltona Johna? No. Król Lew, tak. Can You Feel the Love Tonight? To był właśnie on. Zobaczymy, czy to będzie tym razem. Chyba tym razem bym obstawiał piosenkę hiszpańskojęzyczną. Emily Perez, ale zobaczymy. Emily Perez. Emily Perez. Pięknie, pięknie to rzeczywiście wygląda. El Mal z filmu Emilia Perez. Nie tylko są nominowani za piosenkę, ale też są nominowani za ścieżkę dźwiękową. Także bardzo, bardzo ciekawie, bardzo fajnie. No, podoba mi się to. Podoba mi się to, panie i panowie. Mik, zostań jeszcze z nami. Pięknie. Fajnie, że Emily Perez się odbija. Emilia Perez odbija się od Night. 13 nominacji Oscarowych, może się w końcu przykuje na coś więcej. Niech ta Perez będzie? No, Perez będzie. Perez dostała Huba. Huba Hubson. Haba. Troszeczkę jak Lucy Liu. Widzę, że Mick Jagger już trzyma kopertę kolejną, więc pewnie będzie też wręczał Oscara w kategorii najlepsza ścieżka dźwiękowa.
Pięknie to brzmi. Okej. Kamil Kozłowski pisze, że ogólnie póki co gala bez zaskoczeń. Tak, jak na razie ta gala jest taka, wiesz, nudna. Nudna, jest bardzo poprawna politycznie, poza tym, że tam Daryl Hannah wyszła i wyskoczyła i powiedziała kilka słów na temat Ukrainy, no to wszyscy jak najbardziej się wpisują się, podziękują oczywiście stwórcy swojemu mężowi, swojej żonie, mamie, tacie i tak dalej, tak dalej. Więc tutaj się na razie nic nie dzieje. Conan O'Brien nie dowozi, bo może tak naprawdę musiałbym powiedzieć, że najciekawszą sferą, tym dokonaniem, które teraz widzieliśmy, no to jest jak najbardziej ta reklama kina i to wszystko, nic więcej, bo tutaj się akurat nie dzieje. No Ben Stiller był zabawny, ale akurat to nie jest zasługa Conana O'Briena, więc jest w porządku. No mieliśmy piosenkę, tak, jak najbardziej. Mieliśmy piosenkę, no i dostała ją Emilia Perez, co jest zaskakujące, bo jak mówię, do tej pory była taka zasadność, że jeżeli film jest nominowany 2 razy w tej samej kategorii, a to się już zdarzało wcześniej, no to automatycznie to jest wykluczone, takie było podejście. No widocznie stwierdzono, okej, no to nie, jednak będzie inaczej. Cholercia zaspałem, pisze Sasik. No Sasik, no co ty stary, my tutaj takie rzeczy mówimy, no to teraz musimy zatrzymać się i zacząć od początku. A my tu już 2 godziny gadamy. Dobra, pauza i nie, no bez przesadyzmu. Niekoniecznie. No ale fajnie rzeczywiście, że tutaj się to udało, to się zrobiło w ten sposób. Jestem bardzo zadowolony. Ostatnio wynikła dość ciekawa dysputa, ponieważ wyciekły wywiad z kilkoma, z 4 właśnie osób, które są członkami, członkiniami, nie wiadomo, bo to anonimowość zachowana była Akademii i powiedzieli, że nie widzieliśmy Duny 2, więc nawet nie był brany ten film pod uwagę, jeżeli chodzi o głosowanie na najlepszy film. Stwierdzone było, że nie chciało mi się oglądać ponad 2 godzin pierwszej Duny, na kolejną Dunę, czy na kolejne 3 godziny nie wybieram się. No i wielka dysputa była, jak to w ogóle jedna osoba, jedna pani na YouTubie napisała, że w ogóle ci recenzenci to się mi już w dupach poprzewracało. No to musiałem jej sprostować, że akurat członkami Akademii nie są recenzenci, tylko akurat to są osoby, które tworzą filmy, tak? No, dźwiękowcy głosują na najlepszy dźwięk, aktorzy na najlepszego aktora, producenci na produkcję, kompozytorzy na muzykę i tak dalej, i tak dalej. Także to różnie jest. Ale rzeczywiście widać, że taki trend jest, ażeby te filmy robić coraz dłuższe, coraz no, niepokojąco długie, bo pamiętam, że przy okazji ostatniego filmu Martina Scorsese to rzeczywiście niemalże ja zaspałem, ale zobaczymy. Wracamy do studia do Hollywood. Jest i Conan. O, grubo. Kendrick Lamar. Żarty. Brawa oczywiście dla dyrygenta. Super. Miłosz, tak, słyszałem o tym filmie, ale go nie widziałem. No niestety, ciężko w Irlandii dorwać. Znowuż robal z Duny się pojawia. No zdarza się. Selena Gomez i Samuel Jackson, panie i panowie, teraz się pojawią. Zobaczymy, jaką kategorię zaprezentują nam. Samuel ciągle wygląda super, a Selena? Rewelacja. Mhm. Dokumenty, filmy dokumentalne.
Mhm. A co się jej stało? Czy ona miała jakąś operację robioną? Że tak dziwnie mówi? O co chodzi? Wiecie może? Film dokumentalny, krótki metraż, panie, panowie. Nie będę się wygłupiał, że znam filmy. Tutaj może być, wszystko. Ja nie mam pojęcia, nie znam tych filmów. O, i Oskar otrzymuje. Kto otrzymuje Oscara? Ostatni niech będzie. No dokładnie, o to mi chodziło. The Only Girl on the Orchestra. Super. Nawiasem mówiąc, szkoda, że Villeneuve'a nie nominowali za reżyserię. Zasługiwał. No widzisz. A to dobrze, że Czerwiowi dali wibrą się zająć, bo drgania przyciągają. No widzisz, tak akurat jak sobie pomyśleli. No super, mamy najlepszy film dokumentalny krótkometrażowy. Akurat tutaj panie dwie odbierają, także bardzo fajnie. Molly O'Brien i Lisa Remington. Coś irlandzkiego? Muszę sprawdzić. Mhm. Mhm. Dobra, dziewczyny odebrały Oscara, więc teraz pora na kolejnego dokumentalnego, ale i brzydko je wycięli. Film dokumentalny, pełnometrażowy. Zobaczymy tutaj. Też nie mam pojęcia, panie i panowie, nie będę zgadywał. Czy będę robił recenzję serialu Welcome to Derry? Możliwe, Miłosz, możliwe. Możliwe, że jak najbardziej się pojawi, kiedy tylko wyjdzie. Tym bardziej, że akurat to było omawiane w całości. Porcelain War. O, no to chyba ten film dostanie. Proszę bardzo. Tutaj bym obstawił, że Porcelanowa Wojna otrzyma Oscara. Całkowity strzał, nie mam pojęcia, więc ciężko powiedzieć, jak to będzie. Nie, No Other Land. Proszę bardzo, No Other Land. Oscar w kategorii najlepszy film dokumentalny otrzymuje film No Other Land. Pięknie. Pierwsza nominacja, od razu Oscar? No, czemuż by nie? Czemuż by nie? Jak najbardziej. Tylko pamiętaj, jeszcze tutaj powiem do Miłosza, bo się pytał odnośnie, czy będzie recenzja serialu Welcome to Derry. Możliwe, że to nie będzie w pierwsze tempo, bo domyślam się, że akurat prawa do tego posiada Warner Brothers, czyli Max, a to oznacza, że w Irlandii tego Maxa nie ma, nie jest dostępny, więc może być różnie.
Pięknie, podziękowania. Pięknie, pięknie. Nie wyłączać ich, nie wyłączać ich. Dawać im powiedzieć. Mhm. W końcu wypowiedź na temat tego, co się dzieje w Gazie. Dostaje się Trumpkowi. Mhm. O, Samuel. Domyślam się, że dopiero co Samuel właśnie powiedział do osoby z obsługi, czemu jeszcze im nie włączałem mikrofonu? No rzeczywiście. Bill Kramer, czyli szef, jeden z szefów. Dobrze. I gdzie można obejrzeć ten dokument? Słuchaj, zaraz zobaczę, zaraz Kamil zobaczę, gdzie można, bo czasami akurat udaje się te rzeczy gdzieś tam dorwać. Proszę bardzo. No Other Land. A dobra, wyłączamy studio, bo nie potrzebujemy, żeby mi tutaj gadali. Proszę bardzo, wyszukam sobie i będę w tym momencie wiedział co i jak. O. Nie chcemy innej ziemi. Tytuł jest taki tegoż filmu. Już ci mówię w tym momencie. Czy jest dostępny? Jest dostępny. Słuchaj, udostępnię ci ekran, żebyś mógł sobie spokojnie ogarnąć to. Proszę bardzo. O, tak może być. W tym momencie, czy to wszystko ładnie widać? Widać. Możesz go zobaczyć na Kanal Plus i jest też, można wypożyczyć na VOD.mdag.pl. Więc na tych dwóch platformach możesz sobie jak najbardziej ten film obejrzeć. Tytuł polski Nie chcemy innej ziemi, No Other Land z 2024 roku. Także możesz spokojnie śmignąć i zobaczyć, obejrzeć jak to wygląda, jaki to jest film. No tak, rzeczywiście tam wywalili przecież jedną z aktorek z Krzyku 7, bo się wypowiedziała politycznie na temat bardzo niepoprawny. No i w tym momencie się wszystko posypało, także ja akurat jestem bardzo niezadowolony. Tak, o pożarach było już bodajże drugi raz, ale rzeczywiście w końcu ktoś powiedział coś więcej, wiesz, no nie tylko. Nie podobało mi się tutaj i zachowanie Samuela L. Jacksona, bo tam pokazywali kilka razy przebitki na niego i tam, wiesz, gada Zoe Saldaną, śmieje się w trakcie takiej przemowy i tam nawet było widać, że kiedy podchodzi druga osoba do mikrofonu, on tam odwraca się i mówi coś w stylu, a czemu jemu nie wyłączyli jeszcze mikrofonu, czemu jeszcze nie włączyli? No tak nieładnie, powiem. Darzę wielką estymą Samuela L. Jacksona, możliwe, że po prostu całkowicie nadinterpretuję, ale mam nadzieję, że rzeczywiście było w porządku. Więc mamy kategorię dokumentalną, panie i panowie, załatwioną, więc rzeczywiście jest już dobrze. Jesteśmy w połowie kategorii technicznych, bo został jeszcze oczywiście między innymi dźwięk, jeszcze między innymi z kilka. Czeka nas oczywiście in memoriam, czyli wspomnienie tych, którzy odeszli w minionych 12 miesiącach. Rzeczywiście będzie dużo osób. Jestem ciekaw, czy dołączyli Gina Hackmana. Mam nadzieję, bo to rzeczywiście osoba bardzo wielka, dwukrotny zdobywca Oscara za francuskiego łącznika, a także za film Bez przebaczenia Clint'a Eastwooda. Więc byłoby ciekawe, żeby tutaj coś się działo. W końcu jakieś polityczne wyzwanie. Pewnie potem na końcu, jeżeli
Oscara w kategorii najlepszy film, na przykład nie otrzyma film amerykański, na przykład Duna załóżmy, to pewnie znowuż, prezydent powie: „A co to jest w ogóle, żeby przyznawać Oscary nieamerykańskim filmom?” Czy jakaś taka głupota pewnie będzie. Nie, ja nie oglądałem tego filmu dokumentalnego również. Tak jak mówię, akurat jeżeli chodzi o filmy dokumentalne, mam, zapóźnienie. Dostęp do Kanal Plus mam. No, miesięczne właśnie od dzisiaj, więc pewnie sobie nadrobię, bo akurat będzie taka okazja. Także jest super, jest fajnie i wiesz co, filmy dokumentalne to jest akurat inna sprawa, bo tutaj nie może tak powiedzmy, że spokojnie siądę i sobie będę notował. To akurat trzeba się skupić i obejrzeć, a akurat kiedy masz dwójkę dzieci, no to czasami jest z tym różnie. Dlatego cieszę się, że Oscary są w nocy, bo mogę spokojnie je obejrzeć. Akurat na przykład w nocy nagrywam większość recenzji. W nocy w sensie patrz po godzinie 22, kiedy dzieciaki śpią i nie przychodzą mówiąc tato, tamto, tamto, siamto i tak dalej. Więc akurat tak to jest. Nie narzekam, tylko po prostu stwierdzam fakt, żebyście też wiedzieli. Czasami robię to tak, a czasami akurat w zależności jaką mam zmianę, jak dzieciaki są w szkole, a ja mam drugą zmianę, to mogę sobie wtedy nagrać albo obejrzeć, więc pewnie to będzie rzeczywiście zrobione. W ciągu kilku tylko Johan van der Meyer, dziękuję Ci bardzo za obserwację na Instagramie. Jest mi niezmiernie miło z tego powodu. Oglądamy Oscary. Właśnie były kategorie dokumentalne. Teraz zobaczymy, zaraz co będzie się działo. Okej, tutaj jeszcze Karolina razem ze swoim gościem mówią, rozmawiają. Widzę, że tutaj ma przypinkę, którą już przypinkę też widziałem przy okazji osób w Hollywood, ale zobaczymy, bo chyba już wracamy do Dolby Theatre. Tak, panie i panowie, lecimy dalej. Okej, będzie kolejny żart. Kolejny film teraz, który nam prezentują, to Mhm. Hmm. I'm Still Here, tym razem, panie i panowie. I'm Still Here. Kolejny film. Proszę bardzo, strażacy się pojawiają, ci, którzy no, walczyli z tymi pożarami w Los Angeles, także super, świetnie. Bardzo fajnie jest. Widzę, że jest kod na ekranie, można spokojnie. Tak, zgadza się, jestem technikiem laboratoryjnym. Zmieniłem 2 lata temu zmieniłem firmę, przeniosłem się z Abbota do Boston Scientific. Teraz się zajmuję troszeczkę innymi urządzeniami. Łukasz pisze, widzę, liczę na porażkę Duny, dla mnie okropnie słaby film. No widzisz, no i w porządku. I mi to akurat nie przeszkadza. Znaczy, nie przeszkadza mi twoja opinia, bo akurat tak to jest. Na razie wydaje mi się, że Duna może zaszaleć w kategoriach technicznych, wiesz? Zobaczymy, jak będzie dalej. Jest dużo o pożarach? Pewnie, że tak, jak najbardziej. Wchodzi na dywan. Aha, w porządku. Mm. Johan pisze: „Po tylu latach subowania na YouTubie dopiero dodałem, suba na Instagramie”. Dziękuję ci bardzo, bo rzeczywiście pojawia się dużo materiałów na Instagramie i na Facebooku, także bardzo mnie to cieszy. Miłosz pisze: „Nie wiem, czy lubisz podcasty, ale polecam ci koszmarne, horrory i konglomerat podcastowy”. Miłoszu drogi, koszmarne horrory, czyli Juliana oczywiście między innymi kojarzę. Był między innymi gościem na kanale. A jeżeli chodzi o konglomerat podcastowy, no to jak najbardziej Potwornicka również była na kanale i również ją znam. Także dziękuję bardzo za polecenie, ale znam. Okej, kolejny żart.
Świetnie, że znowu jesteśmy z Conanem, bo zawsze jak dzwoni, to gdzieś tam utknął na drzewie. Pięknie, brawo, brawo. A powiedzcie mi, bo tak naprawdę do końca nie pamiętam, czy w końcu się wyjaśniło, skąd się wzięły te pożary? Czy to było podpalenie, czy to był, efekt naturalny? Jak to jest? Jeżeli wiecie, dajcie znać, dajcie znać. Ależ suchar. Miles Teller i Miley Cyrus, a w Europie są znani jako, kilometr, Teller i kilometra Cyrus. O jacie. Panie i panowie, teraz będzie dźwięk. Mm. No zobaczymy. 5 filmów nominowanych w kategorii dźwięku, panie i panowie. Completely Unknown, Duna część druga, Emily Perez, Wicked i Wild Robot. Zobaczymy. We Are Sound. Oczywiście po polsku się nie tłumaczy, ale to różnie bywa. A Complete Unknown. Nie chciałbym, naprawdę jestem całkowicie przeciwny temu filmowi i nie chciałbym, żeby Completely Unknown otrzymał Oscara w kategorii dźwięk, chociaż no, jest to biografia muzyka, więc powinno być teoretycznie. Duna część druga. I akurat czerwi wjeżdżają na ekran. I znowuż Timothée Chalamet. Emilia Perez, panie i panowie, Emilia Perez. Wicked. I Dziki Robot. Tutaj bym chciał, żeby, wydaje mi się, żeby dostał Dziki Robot, albo Emilia Perez, mi się wydaje. To bym chciał, żeby otrzymali Oscara, ale jak to będzie, to zobaczymy. Widzę, że głosujecie tutaj na Dune, chcielibyście, no zobaczymy, kto... Duna, panie i panowie, jednak Duna otrzymuje Oscara. W kategorii najlepszy dźwięk Oscara otrzymuje Duna, część druga. Czy Substancja coś wygrała? I jak najbardziej. Z tego co pamiętam, Substancja coś wygrała. 11 nominacja, ja cię kręcę. W końcu zgadza się. Nie no, chyba z tego co tutaj wygląda, to Substancja jeszcze nie dostała żadnego Oscara. Poprawcie mi ludzie, czy Substancja coś dostała, bo tutaj nie mam zaznaczonego. Mm. Mhm. O, i włączyli mu mikrofon, ależ beznadziejnie, no. Nieładnie, nieładnie. Tak, kolejne żarty tego nie będą, no ale widzicie. Rachel Zegler i Gal Gadot, czyli dwie aktorki ze Śnieżki, panie i panowie. No zobaczymy. Co tym razem? Visual Effects. Czyli efekty specjalne, panie i panowie, tym razem. Pokażę wam tylko na 2 sekundki, panie i panowie, że oczywiście zdążę. Zaraz po tym. Obcy Romulus. Obcy Romulus, pierwsza nominacja.
Better Man. Świetny film, naprawdę bardzo niedoceniony film, podoba mi się bardzo. Druga część Duny oczywiście. Królestwo Planety Małp. Wicked, panie i panowie. Tutaj bym chyba chciał, ażeby dostał Obcy albo Bettermana, ale obstawiam panie i panowie Dune. Śnieżka i Zła Królowa. Czyli tak jak mówiłem, Dune Part 2. Czyli Oscar w kategorii efekty specjalne ląduje... nie, tak. Dobrze. Oscar w kategorii efekty specjalne otrzymuje Duna. Jak Duna to nawet nie musiałem pisać. No. Obcemu. No widzisz, też bym chciała, żeby Obcy otrzymał, ale Duna też jestem zadowolony, bo chyba taką... to chociaż naprawdę biorąc pod uwagę, kto tutaj był nominowany, to raczej nie mam przeszkód, wiesz, także akurat możliwe, że Wicked by mnie najmniej zadowalało. Johan się pyta, kto zarzucił tym kilometrowym sucharem? Oczywiście Conan O'Brien. On dzisiaj Conan O'Brien nie pokazuje klasy, naprawdę dzisiaj jest, delikatnie mówiąc, Strasburgerem Hollywood. I to nie im plus. No i to rozumiem, proszę bardzo, tak. Widzę, że jeżeli wypowiedź nie jest polityczna, to ją ucinają, co jest dla mnie głupotą, no bo równie dobrze podziękowania dla rodziny, czy dla, powiedzmy, jakichś fajnych osób jest też ważne. Okej, dobra, mamy studio z powrotem, więc nie będziemy słuchać, co mówi Piotrowska. Więc powiem tak, zaskoczeń nie ma. Niespecjalnie są zaskoczenia. Efekty specjalne, tak, widzę tutaj, chcieliście, żeby było zaskoczenie względem Obcy, czyli efekty specjalne, albo ja bym chciał Betterman, bo świetnie naprawdę ten szympans, ta małpa, no nieważne jak zwał, tak zwał, było dobrze zrobione, ale mieliśmy też Królestwo Planety Małp, więc możliwe, że niekoniecznie. Duna musiała otrzymać. To jest też tak troszeczkę pewnie pokłosie tego, że nie nominowali Villeneuve'a w kategorii najlepsza reżyseria, więc to też rzeczywiście musiało tutaj wybrzmieć. A pewnie, że tak, czemu nie? No i dźwięk, no to też rzeczywiście musiał być tutaj. Chociaż z drugiej strony, gdyby dostał to Emilio Perez, jestem zadowolony, że całkowicie nieznany nie otrzymał, bo to akurat mnie interesuje. Jeszcze patrzę, co piszecie. Marcinie, się zapytam, w jakim miejscu Irlandii mieszkasz? Pyta Kamil. Mieszkam w Clonmel, jest to hrabstwo Tipperary, czyli na południowym zachodzie, powiedzmy. Jeżeli się mniej więcej orientujesz w geografii Irlandii, to mam godzinę jazdy do Cork, 45 minut do Waterford, a do Dublina, czyli do stolicy, mam jakieś 2 godziny, około 200 kilometrów. Mniej więcej tak to wygląda, więc jak najbardziej. Gladiator miał gorsze CGI, a wcale nie miał nie gorsze CGI, a wcale nie nominowany. No widzisz, ale to też akurat jakoś tak wyszło, że nie było nic nowatorskiego, Łukaszu, nie było nic innowacyjnego w Gladiatorze. Wiesz, my to już wszystko widzieliśmy wcześniej, to się już pojawiało w innych produkcjach, a tutaj chodzi o to, żeby przekraczać te granice, przekraczać bariery. Wiesz, pamiętam, kiedy Michael Jackson pokazywał swój film, czyli Duchy, czyli taki jego rozszerzony, powiedzmy, teledysk na festiwalu w Cannes, to było coś niesamowitego, bo tam była użyta technologia motion capture i to było coś super, wiesz, i do tego stopnia, że tam był w stanie zdjąć sobie głowę, bo akurat tak to było zrobione, to było coś super. No tutaj tak samo trzeba było pokazać, pójść w innym kierunku. No i domyślam się, że właśnie motion capture dla Better Man czy Kingdom of the Planet of the Apes to jest już rzeczywiście normalna sprawa, więc możliwe, że dlatego dostaliśmy Dune.
Ponawiam pytanie o cykl Skanerzy w kultowych horrorach. Czy jeśli ta seria wygra, to omawiane również będą jego spin-offy, czyli Scanner Cop? Pewnie, że tak, tylko muszą najpierw, pamiętaj, musisz wrzucić. Zostało jeszcze 4 filmy, bo teraz omawiałem 8. część Dzieci Kukurydzy, więc jeszcze jest 9., 10., 11. Później odcinek podsumowujący, czyli o ciekawostkach z wszystkich 11 części i wtedy będzie głosowanie, wtedy będziecie mi dawali propozycje, także jak najbardziej nie mam najmniejszego problemu. Tutaj patrzę, jest Miłosz pisze, ostatnio oglądałem It na DVD i 2 lata temu dałem mu ocenę 8/10, a teraz mam taką samą ocenę, nic się nie zmieniło. No to super, chodzi o wersję z 90 roku. No i rzeczywiście bardzo dobrze, bo u mnie oceny się zmieniają z czasami, wiesz, i są produkcje, które na przykład wiele lat temu oglądałem. Pamiętam, że kiedy oglądałem na przykład Pulp Fiction w 95, kiedy weszło, w ogóle mi się nie podobało, wiesz, w ogóle. Obejrzałem bodajże 2 czy 3 lata później, już okazało się, że jest lepszy, a teraz oglądałem gdzieś ze 3 lata temu i stwierdziłem, że jest genialny. Także u mnie się to akurat zmienia. Czasami jest tak, że nie chcę i nie lubię robić recenzji na gorąco, czyli na przykład oglądam teraz film i od razu idę się tam robię recenzję, bo to akurat się zmienia, ale wracamy do Dolby Theatre. Okej, kolejna produkcja. Emilia Perez, tak? Emilia Perez, w tym momencie prezentują na kolejną produkcję. Piszesz, że musisz Sleepaway Camp przeforsować. Słuchaj, pamiętaj, za każdym razem jak się pojawia film, udostępnij swoim znajomym, niech oni rzeczywiście też klikną, wtedy będzie szansa na to. To jest kultowe horror, to jest wasza kategoria. Okej, Ana de Armas pojawia się. Co tym razem? Patrzymy. Krótki metraż, panie i panowie. Aktorski. Krótki metraż aktorski. Też tutaj nie będę próbował nawet zgadywać. Lin. Anuja. Nie jestem robotem. I'm not a robot. The Last Ranger. The Man Who Could Not Remain Silent. Tutaj jest, może się dać, ja bym powiedzmy postawił na Anuja. Tak, akurat. Nie, I'm Not a Robot otrzymuje Oscara. Oscara w kategorii najlepszy film krótkometrażowy aktorski otrzymuje film I'm Not a Robot, nie jestem robotem. Mi się drzwi otworzyły, sekundkę. I już jestem. Już się śmieją z tego, ile dostają. Tak ogólnie, Marcin, zadowolony jesteś z życia w Irlandii? Oczywiście, że tak. No, gdybym nie był zadowolony, to nie mieszkamy tu już ponad 20 lat. Przypomnę, że akurat ja przyjechałem do Irlandii, kiedy jeszcze trzeba było mieć pozwolenie na pracę. Tak dawno to było temu. Nawiązanie do żartu Kierana Kelkina. Chyba jedną sobie kategorię przegapiłem, jeżeli chodzi o zaznaczanie. Muszę sprawdzić. Scenariusz. Bez sound. Tak, przegapiłem jedną kategorię. Substancja, bo było wcześniej pytanie o substancję. Jak najbardziej. Substancja dostała Oscara w kategorii najlepsza charakteryzacja i fryzura. Morgan Freeman. Pięknie.
O Ginie będzie. Ginie Hackmanie. Grali razem w 2 filmach. Under Forgiven i Under Suspicion. Zdobywca 2 Oscarów, tak. Za francuskiego łucznika oraz za Bez przebaczenia. Hmm. Chyba będzie In Memoriam teraz. Tak, In Memoriam, panie i panowie, więc przez chwilę nie mówię nic. Dick Pope. Roger Corman. Bob Newhart. Chris Christopherson. Terry Garr. John Amos. Anouk Aimée. Donald Sutherland. Jan A.P. Kaczmarek. Louis Gossett Jr. Shelley Duvall.
David Lynch. Hmm. James Earl Jones. Głos Darta Vadera. Gene Hackman. No tak, wracamy do studia. Rzeczywiście bardzo dużo zacnych postaci filmowych od nas odeszło. No i jakoś tak to rzeczywiście jest. Mm. Nie, niestety Tony Todd nie był upamiętniony, wiesz? Nie wiem czemu akurat. Na pocieszenie Beasley mogę powiedzieć, że no ja też akurat robię w shortach, robię właśnie bardzo dużo osób odnośnie tego, że zmarł ten czy tamta osoba, więc akurat tutaj dosyć poważnie się czasami to pojawia. Już tutaj czytam, co piszecie. Mm. Marcin, czy zamieszkasz kiedyś w Polsce? Pyta się mi już kiedyś, pewnie tak. No wiesz, nie planuję, to jest na stałe. Pogoda w Irlandii jest koszmarna. Mam takie pytanie, jak robiłeś tego live'a, przegląd filmów na DVD i Blu-ray, to czemu nie pokazałeś Chuckiego? I mam pytanie, masz Harry'ego Pottera na DVD? Musiałem pokazać Chuckiego, albo nie miałem go wtedy jeszcze na Blu-rayu, w tym momencie jest, nawet tutaj widać go. Tutaj jest, proszę bardzo, żółte. To jest akurat Chucky na Blu-rayu, tam 4K. Widzę, trzymam Harry'ego Pottera, tak, jak najbardziej, ale tutaj nie zobaczycie go, akurat Harry Potter jest u góry, także jak najbardziej Harry'ego Pottera również mam. No jest Gene Hackman, pojawi się mnóstwo osób tutaj oczywiście nie dotarło, że tak powiem brzydko. No jest Jan A.P. Kaczmarek. My pewnie jakbyśmy mieli powiedzieć o jak najbardziej jeszcze powiedzmy ta osoba, no to byśmy pewnie jeszcze kilka doliczyli. Bo rzeczywiście tak to jest, że my mamy mnóstwo osób swoich, że tak powiem, które nie były pokazane, aż nawet zobaczę, ktoś tak rzuca w oczy, brzydko mówiąc, z osób, które ostatnio odeszły, no ale akurat na szczęście nie było potrzeby ostatnimi czasy nic takiego robić. No był David Lynch, ale o tym oczywiście było, nie mówili oczywiście o Stanisławie Tymie, bo nie mogli powiedzieć, bo rzeczywiście nie było, ale nie było też o Tony Toddzie, nie mówili więcej nic o Quincy Jonesie, mimo że było wcześniej, nie mówili też o wokaliście zespołu One Direction, również przecież odszedł. Grant był, czyli John Amos się pojawił się jak najbardziej Whistler, ale też nie pojawił się aktor odtwarzający rolę Taggarta w Gliniarzu z Beverly Hills, więc rzeczywiście to było słabe. Pojawiła się oczywiście Maggie Smith, pojawił się James Earl Jones. Ja tylko tak na szybko przeglądam właśnie na temat, kogo robiłem shorty, dlatego chociażby warto subskrybować kanał, bo te rzeczy się pojawiają. Także reklamuję się, bo jak się ja nie zareklamuję, to nikt mnie nie zareklamuje. Wiadomo jak to jest. No chyba że oczywiście wy, którzy dajecie suby i udostępniacie te materiały, także bardzo mnie to cieszy. Louis Gossett Jr. był jak najbardziej, o nim wspomniano. No i znamy najlepszy film, najgorszy, no to już są rzeczywiście poprzednie Oscary, także tutaj już rzeczywiście nic się nie zmieni. Bo jeszcze Apollo Creed, ale to Apollo Creed mi się wydaje, z tego co pamiętam, to był jeszcze, czyli Karl Boders był w zeszłym roku. Sporo osób odeszło, ale takie życie. Użyję frazy, którą wy uknęliście, że tak powiem, bo to nie jest moje, mimo że ja sobie to przypisuję. PESEL-u nie oszukasz, wiesz, no i niestety tak to jest. Kto według ciebie powinien wygrać za najlepszy film? Wiesz, tutaj zobaczę, jest tak nominowane za najlepszy film, panie i panowie: Anora, Brutalista, Completely Unknown, Konklawa, Duna część druga, Emilia Perez, I'm Still Here, Nickel Boys, Substancja i Wicked. No chyba nie zdziwi nikogo, ja bym powiedział, że chciałbym, żeby Substancja otrzymała, bo to było całkowicie inne kino, takie powiedzmy bardzo odjechane, albo Konklawy, bo to są, wiesz, dwie produkcje, tutaj masz horror, a tu masz akcję, ale wrócimy do tego tematu za chwilę, bo wracamy teraz my do studia w Hollywood. Prezentacja kolejnego filmu.
Tym razem Brutalista, panie i panowie. No dobrze, tutaj skoro pokazują film, to może mogę powiedzieć. Chciałbym, żeby to było jakieś inne kino, wiesz? Żeby to było coś innego, a nie, że wyświechtany film, że o, proszę bardzo, to mamy Completely Unknown, czyli kolejną biografię albo jakaś taka rzecz, wiesz? Duna też by mi nie przeszkadzała w ogóle, bo to jest akurat film też troszkę z innego gatunku. Musical, no musical też od czasów chyba La La Land nie było, że tak powiem, takiego wielkiego oscarowego filmu, więc to by mi nie przeszkadzało, więc któryś z tych filmów. Brutalista to jest ciężki film, nie wydaje mi się, żeby dostał, chociaż dzisiaj mnie zaskakuje. Czyli Marvele idą, panie i panowie, Marvele. Willem Dafoe, Bautista, Zoe Saldana. Najlepsze zdjęcia, panie i panowie. Oczywiście wiem, że w Polsce to się nazywa zdjęcia, a w Ameryce to jest reżyser, dyrektor fotografii, czyli reżyser zdjęć. No ale tak to rzeczywiście wygląda, tak to tutaj. Mhm. Tutaj mamy nominowanych Brutalistę, Dune, Emilię Perez, Marię i Nosferatu. Rzeczywiście ciekawe. Więcej mamy dzisiaj horrorów, także w porządku. Miłość, zaraz ci opowiem, zaraz ci opowiem. Maria Callas, czyli film oczywiście z... I patrzcie, teraz wyszło mi nazwisko z głowy. Tomb Raider, Angelina Jolie. Jest, udało się. Pięknie. Co mnie cieszy, nie mamy tutaj wielkich, bardzo, bardzo wielkich Hollywoodu tym razem, więc bardzo mnie to cieszy, że pojawiają się osoby, które no, znam skądś oczywiście, że tak, ale to nie jest tak, że mają już po 15 Oscarów, że tak powiem. Czy nie powinno być jakieś konkretne zdjęcie? No dobrze, to mogę zmienić zdjęcia. O, proszę bardzo, dla ciebie specjalnie, dla ciebie zmienię zdjęcia. O, proszę bardzo. Mam nadzieję, Łukasz, że tak lepiej. Tutaj wszystko może być i tutaj wszystko bym chciał tak naprawdę. Ale chyba bym chciał Nosferatu. Mhm. Przypomnę, że Willem Dafoe występował w Nosferatu. Nie jedna produkcja jego z Weggersa. Ja bym chciał Nosferatu, żeby wygrało, panie i panowie. To byłoby chyba najfajniejsze jak dla mnie. Oczywiście najfajniejszy wybór. Ale zobaczymy już za sekundkę. A jednak Brutalista, panie i panowie. Oscara w kategorii najlepsze zdjęcia otrzymuje Brutalista. Pierwsza nominacja, pierwszy Oscar. Od razu, super, świetny start. Chciałem powiedzieć w karierę, no ale widać, że Gentleman już kilka lat się zajmuje tym, czym się zajmuje.
No zgadza się, no wiem, że horror ostatnio się docenia, ale Tony Todd to była ikona i pewnie ktoś tam przegapił, no więc bardzo źle to wygląda. Mój czas już idzie. Mhm. Lol Crowley. Małgorzata, dziękuję bardzo za suba. Bardzo mnie to cieszy, że jesteś. Balijczyk, pięknie. Łukasz, Brutalista jest bardzo surowy, wiesz? Ładnie to rzeczywiście wszystko wygląda, ale pięknie, naprawdę pięknie to jest wszystko zrobione. Pięknie, szybko, ładnie i na temat. Także jest super. Czy lecimy dalej, czy... Mhm. Penelope Cruz, proszę bardzo. To jest wampir normalnie. Im starsza, tym w ogóle się nie zmienia. Także jest piękna sprawa. Ona i Salma Hayek, patrzcie. Cudownie. Buenos tardes. Film międzynarodowy. Film z Brazylii oczywiście. I'm Still Here. Z Danii. Dziewczyna z igłą. Oczywiście temu kibicujemy. Bo to jest koprodukcja chyba. Emilia Perez oczywiście. Z Niemiec Nasienie Świętej Figi. I z Łotwy Flow. To było dopiero zaskoczenie, co? Gdyby się pojawiło. Więc tutaj pewnie bym obstawić chciał dziewczyna z igłą, ale tutaj może być wszystko. I'm Still Here, proszę bardzo, Brazylia. Także bardzo ładnie. Oscara w kategorii najlepszy film międzynarodowy otrzymuje I'm Still Here z Brazylii. Czy znam serię Transfers? W części pierwszej, drugiej grała Oscarowa Helen Hunt. Nie kojarzę. Musisz Bizli nakreślić, co to jest, o co chodzi. Pięknie. Kolejne polityczne stwierdzenie. Bardzo dobrze, mocno, jak trzeba. Jestem ciekaw, jak to będzie to skomentowane. No, dziękuję. Okej, teraz będzie studio. Ben Kingsley. Tak, teraz mi się wydaje, że będzie studio. Już odpowiadam. Miłosz się pyta, a będziesz jeszcze coś z serii Komentujemy filmy na żywo? Wiesz co, Miłosz, wtedy kiedy my to zaczęliśmy robić, czyli jakieś 3, może 4 lata temu, to widzę, że Whoopi Goldberg się za chwilę pojawi. Sytuacja była taka, że to było coś nowego w Polsce. Tego rzeczywiście nikt nie robił i no to się nie przyjęło, krótko mówiąc. A ostatnimi czasy właśnie widziałem, że coraz więcej osób to robi. No już nie tylko oczywiście powiedzmy takie wielkie tuzy jak kanał sportowy, czy tam powiedzmy
weszło, gdzie komentują mecze, ale też zauważyłem właśnie, że coraz więcej youtuberów robi oglądanie filmów, więc możliwe, że do tego wrócimy, wiesz? Pewnie trzeba będzie troszeczkę wybrać inny sposób, niekoniecznie, żeby to były jakieś produkcje, które tam powiedzmy, o patrz, tak, jak najbardziej, ja mam tam w domu gdzieś na DVD, tylko bardziej pewnie produkcje, które można spokojnie sobie dotrzeć, obejrzeć z Netflixa albo od jakiegoś tam Amazona czy innego Disneya, żeby była większa popularność, co nie? Więc pewnie tak. Żeby było śmieszniej, nie dalej niż wczoraj właśnie myślałem o tym, czy czasem nie wrócić do tego, bo widziałem jak i patrz, i teraz wyszła mi nazwa kanału z pamięci. W każdym razie niedawno oglądał Hellraisera nowego z widzami i to w miarę fajnie wyglądało, więc możliwe, że do tego wrócimy. Nie obiecuję, że to się nagle stanie. Jeżeli będziemy oglądać pewnie też cały czas na starym kanale, czyli Marcinowe recenzje ekstra, ale jest to jak najbardziej rozważane. Później sobie ocenię te zdjęcia i sam jestem fotografem, amatorem, pisze Łukasz. No pewnie, że tak. No słuchaj, to jest jak najbardziej ważna, ważna sprawa, więc czemuż nie. Marcinie, czy oglądałeś I'm Still Here? Mowa oczywiście o tym filmie, niestety nie oglądałem, nie miałem takiej okazji, aż nawet sprawdzę I'm Still Here. Proszę bardzo, 2024 rok. W Polsce dopiero była premiera 5 dni temu rzeczywiście. Czy jest dostępny dziś na VOD? Nie jest. No niestety ja mieszkam, czy tego chcę, czy nie, mieszkam w Clonmel. To jest miasto, gdzie jest, nie wiem, 12 tysięcy ludzi mieszka, jakoś tak, i jest jeden multiplex. I jak się łatwo możecie domyślać, w tym multiplexie niekoniecznie pokazują filmy niekomercyjne. Tam rzeczywiście można cały czas obejrzeć sobie filmy, które teoretycznie mają się sprzedawać, filmy, które mają się rzeczywiście oglądać i tylko i wyłącznie na to sobie stawiają AMC, Select Cinema. Dawaj, wybierzemy kino, zobaczymy, co nawet w tym momencie pokazuje. To będę mógł mam powiedzieć. O, i tak patrzymy na dzisiaj. Jest grane na przykład Konklawę, jest Małpa, Oza Perkinsa, jest cały czas grany Kapitan Ameryka, jest Bridget Jones i jest Dogman, panie i panowie. Więc rzeczywiście było grubo. Czy możemy się przenieść na sobotę i zobaczyć, co będzie w przyszłym tygodniu grane? W przyszłym tygodniu będzie grane, nie wierzę, słuchajcie, będzie grane Mickey 17, będzie grany film Pieprzyć Mickiewicza 2. To dla mnie zaskoczenie. Polish with English subtitles. Więc to jest zaskoczenie, pewnie się wybiorę, bo akurat rzeczywiście, ale czy tylko jeden dzień w tygodniu, czy to jest rzeczywiście coś więcej może będzie grane? No, cały weekend jak na razie jest. Widzę, że piątek, sobota o 20. Więc może się wybiorę na Mickiewicza, panie i panowie. To byłoby dopiero super. Czyli zrobię sobie taki podwójny seans. Najpierw Miki 17, a potem Mickiewicza sobie obejrzeć. Nie widzieliście? Dajcie znać, czy warto ten film pójść, obejrzeć i tak dalej. W każdym razie rzeczywiście jest dużo produkcji, które oni tam gdzieś z zapóźnieniem grają i tak to wygląda. Tak, jak najbardziej. OMB, ja akurat u niego się pojawiłem jakiś czas temu na kanale, bo omawialiśmy serię Władca Lalek jak najbardziej, Oh My Bloody. Więc jak najbardziej byłem. Możliwe, że pojawi się on również u nas na naszym kanale, ale musimy jakiś fajny pomysł, fajny temat wybrać. Już obejrzałem zdjęcia Brutalisty. Poziom dla mnie nieosiągalny, pisze Łukasz Roni. No widzisz, rzeczywiście ładnie jest. Ja mówię ci, mi się podobało, bo to jest bardzo takie surowe, takie bardzo inne. Zresztą sama fabuła też dosyć poważna, dosyć hardkorowa, także jest całkiem sensownie. Co nam jeszcze zostało? Został nam jeszcze najlepszy film, najlepszy reżyser oczywiście, aktor oraz aktorka, bo tego jeszcze nie mieliśmy omówionego. Ścieżka dźwiękowa również nie była jeszcze nagrodzona i panie i panowie, to jest tyle, więc jesteśmy już bliżej niż dalej, co mnie bardzo cieszy. Jeszcze raz dziękuję wszystkim, którzy są i wracamy do Dolby Theatre, tak? Pewnie, że tak. Nickel Boys, to była akurat Nickel Boys, okej. I dostajemy suchara od Conana.
W końcu polityczny jest. Tak, pewnie, że tak. Żart. Mark Hamill, proszę bardzo. Luke Skywalker. Mm. I wchodzi oczywiście do motywu z Gwiezdnych Wojen, no bo jakże mogłoby być inaczej. Cześć Kinga, fajnie, że jesteś. Właśnie oglądamy i komentujemy Oscary. Tutaj wrzucam jeszcze raz link do Oscarów. Ścieżka dźwiękowa teraz. Panie, panowie, ścieżka dźwiękowa. Brutalista. Brutalista. Konklawę, kolejną produkcją nominowaną. Emilia Perez. Wicked. I Dziki Robot. Co mi się wydaje, że tutaj będzie walka pomiędzy Emilią Perez i Wicked. Takie mam przeczucia. Zobaczymy. A jednak kolejne zaskoczenie. Super, Brutalista. Panie i panowie, Oscara w kategorii najlepsza ścieżka dźwiękowa otrzymuje Brutalista. Politycznie, w którą stronę pytasz, Łukaszu? Takie, że nabijają się z pewnego prezydenta z bardzo brzydką fryzurą. Mm. Miłosz pisze, że ja widziałem pierwszego Mickiewicza na Netflixie, a dwójki nie widziałem. No zobaczę. O, jaka jest moja ocena Laleczki Czakiego z 2019? Nie pamiętam. Miłosz, musiałbyś sprawdzić na Filmwebie. Tam jest, ale nie za wysoka. Chyba 6 na 10. Może 7 maksymalnie. Tak, fajnie, że jest kilka zaskoczeń, wiesz? Akurat kilka zaskoczeń, że jest, że coś się dzieje innego. Mm, Łukasz pisze, że przyznam, że nie widziałem, domyślam się, Emilii Perez, wiem wstyd. Słuchaj stary, no, nie zawsze na wszystko jest czas. W ciągu najbliższych dni, mam nadzieję, że w ciągu najbliższego tygodnia zrobię materiał, gdzie będzie informacja o tym, jakie filmy wygrały, jakie Oscary i gdzie je można zobaczyć, wiesz, czy to powiedzmy na Disneyu, czy na Netflixie i tak dalej, więc pewnie będziesz mógł sobie nadrobić. Koniec jego występ został przecięty, ucięty oczywiście graniem. Oprah Winfrey i Whoopi Goldberg, czyli panie, które spotkały się chociażby w kolorze purpury. Oprah 2 razy nominowana do Oscara. Whoopi Goldberg zwyciężczyni Oscara za Uwierz w ducha. Też się z cholery jedne nie starzeją. Super wyglądają. Quincy Jones. Teraz będzie kilka słów o Quincy Jonesie.
Dlaczego mi się telewizor wyłączył? Hmm. Okej, teraz domyślam się, że będzie będzie numer muzyczny właśnie poświęcony pamięci Quincy Jonesa. Jest taki świetny film dokumentalny na Netflixie, jeżeli lubicie, odnośnie tego, jak powstała ta piosenka We Are The World. Tam jest 1,5 godziny, świetnie pokazane, bardzo dobrze, także koherentnie, fajnie przedstawione Lionel Richie i Michael Jackson, którzy za tym stali. Obejrzyjcie, bo warto. Mm. Piosenka z filmu The Wiz. Queen Latifah, panie i panowie. No okej. Mamy śpiewanie oczywiście piosenki Queen Latifah. Mogę pewnie wam pokazać na 2 kiwnięcia ogonem. Tak dosyć ładnie to wygląda. Nie mogę pokazywać więcej oczywiście, ale mogę. Przed nami 4 ostatnie najważniejsze kategorie, pisze Kamil. Tak, jak najbardziej. Najlepszy film, najlepsza reżyseria, aktor oraz aktorka pierwszoplanowa, więc zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Może być rzeczywiście bardzo, bardzo ciekawie. Może być niesamowicie. A to oznacza, że dochodzi... Nie, już jest 3:13. 3:13. Czyli za 4 godziny zaczynam pracę. Mniej niż 4. Ale będzie dobrze. Tak patrzę, no na razie według tego, co tu jest napisane oczywiście, jest 5 filmów, które mają po 2 Oscary w tym momencie. Anora, Brutalista, Duna, Emilia Perez i Wicked. Rzeczywiście, tak to już wygląda. Mhm. Zaraz pojawi się Cillian Murphy, który będzie wręczał Oscara w kategorii najlepszy aktor oraz Emma Stone, która będzie wręczała najlepszej aktorce. A to był ostatni występ dzisiaj. No, może Here on NBC, ABC, a my to mamy na Here on Kanal Plus, panie i panowie. Tylko akurat wrzucę jeszcze raz. Pewnie, że tak. Jeżeli ktoś jeszcze nie włączył Oscarów, to może sobie śmignąć.
Mm, ja myślałem, że Emilia Perez to aktorka, a to film. No widzisz, zdarza się czasami. Także mamy to. No mamy rzeczywiście, troszeczkę mam, niedosyt, dysonans mi się wydaje, jest pomiędzy tym, jak podchodzą do Quincy Jonesa, a jak podchodzą do Tony'ego Todda. No ja wiem oczywiście, że skala, ważności osoby, skala zaangażowania jest całkowicie, inna i tu, no ale rzeczywiście można byłoby to, zrobić. No dobrze, mamy już, zostały nam 4 najważniejsze kategorie. Jeżeli chodzi o aktora, panie i panowie, to mamy Adrien Brody nominowany za Brutalistę, Timothée Chalamet za Completely Unknown, Colman Domingo za Sing Sing, Ralph Fiennes za Konklawę i Sebastian Stan za The Apprentice. To dopiero byłby chichot losu, gdyby rzeczywiście Sebastian Stan dostał Oscara za The Apprentice. To byłoby super, tym bardziej, że akurat obecny prezydent ten z bardzo brzydką fryzurą całkowicie był przeciwny temu filmowi, go bojkotował. Jeżeli chodzi o aktorkę, to nominowana jest Cynthia Erivo za Wicked, Carla Sofia Gascon za Emilię Perez, Miki Madison za Anorę, Demi Moore za Substancję i Fernanda Torres I'm Still Here. No tutaj oczywiście będę kibicował jak najbardziej Demi Moore, bo cytując Czereśniaka z Czterech Pancernych, zasłużyłem ci, powiada, jak nie jeden generał nie zasłużył. Jeżeli chodzi o reżyserię, mamy tutaj 5 filmów. Anora, czyli Sean Baker, The Brutalist, Brady Corbett, A Completely Unknown, czyli James Mangold, Emilia Perez, Jacques Audrey i The Substance, Coralie Forget. Ciekawy jestem, jak to będzie tutaj. Domyślam się, że tutaj się może rozegrać pomiędzy Anorą, Emilią Perez i Substancją, bo 2 pozostałe tytuły raczej odpadną. Tak mi się wydaje, zobaczmy, jak to będzie. I najlepszy film, czyli Anora, Brutalista, A Completely Unknown, Conclave, Dune Part 2, Emilia Perez, I'm Still Here, Nickel Boys, The Substance, Wicked. Jak na razie wygląda na to, że A Completely Unknown jest completely a loser, czyli przegrywa wszystko, co tylko może. Nie żeby mi to jakoś specjalnie przeszkadzało, bo ja jestem jak najbardziej za tym, żeby ten film nie dostał żadnego Oscara, no ale zobaczymy, może się tutaj coś uda. Już patrzę, co piszecie. Ja wstawać do pracy nie muszę, lecz tak mnie zmogło, że ledwo żyję, pisze Łukasz. A Huba, dla mnie Substancja to czarny koń tych Oscarów. Demi Moore mi skradła serce. No rzeczywiście mogłoby być ciekawie, byłbym, że powiem, zadowolony, gdyby tutaj się coś podziało. Pewnie będzie najpierw aktor, więc jestem ciekaw, kogo wy typujecie. Adrien Brody, Chalamet, Colman Domingo, Ralph Fiennes czy Sebastian Stan. Wpisujcie na czacie, kogo uważacie, że dostanie aktor. No i tak tylko wpiszę tylko aktor i będzie wiadomo. Bo tutaj Brody jest świetny. Brody po prostu jest rewelacyjny w filmie Brutalista, jeżeli chodzi o jego kreację. Chalamet, co już mówiłem wcześniej, mi się w ogóle nie podobał. Zresztą jak chcecie dokładnie wiedzieć, co mówię na ten temat, to więcej jest w recenzji tegoż filmu. Colman Domingo za Sing Sing, no też rzeczywiście poważna rola. Ralph Fiennes Conclave, no to jest po prostu legenda, a Sebastian Stan za The Apprentice też. Ok, ostatni film nominowany, czyli Conclave. Conclave to też... To jest zaskakujące, że dostajemy film, który jest inny, jest taki nietypowy, no ale zobaczymy. Oscary teoretycznie z niczu powinny się skończyć w ciągu najbliższych 40 minut. Bo mają się skończyć o 4 mojego czasu, czyli o 5 czasu polskiego i to rzeczywiście będzie już koniec, także, znaczy inaczej, koniec oglądania Oscarów, nie koniec pracy dla mnie, bo rzeczywiście potem trzeba siąść i to zmontować, a nie ma w tym roku nic, że tak powiem, bardzo, bardzo ciekawego, więc mogą to być bardzo nudne podsumowania. Dobra, powiedz coś o Estonii, Conan. Coś nudnego. Cillian Murphy, czyli panie i panowie, będzie teraz przyznawany Oscar dla aktora pierwszoplanowego, a wręczy go Irlandczyk z Cork, Cillian Murphy. Irlandia teraz szaleje. Chuba, ja też się przed Oscarami zdrzemnąłem.
Adrien Brody nominowany za Brutalistę. Timothée Chalamet całkowicie nieznany. Jeżeli Chalamet otrzyma Oscara za ten film, to jest po prostu śmiech na sali. Colman Domingo, Sing Sing. Zobaczymy. Ralph Fiennes za Konklawę. Kamil pisze, że Adrien Brody wygra. Zobaczymy. Sebastian Stan, The Apprentice. Chyba też, wiesz? Chyba też bym chciał Adriana Brody'ego. Pięknie. Oscar w kategorii najlepszy aktor pierwszoplanowy wędruje do Adriana Brody'ego za film Brutalista. Drugi Oscar. Pierwszy był za pianistę, panie i panowie. Za pianistę. Chyba on świetnie, naprawdę. Sebastian Stan świetnie go zagrał. To była piękna rola. Jak mówię, on zniknął. Jego nie było widać. Było widać tylko to faceta z tym brzydkim uczesaniem. Proszę bardzo. Adrien Brody. Rzeczywiście bardzo dobry aktor. Nie, on nie jest Włochem, on jest Amerykaninem. Z tego co pamiętam, tak, urodził się w Nowym Jorku. Adrian Nicholas Brody. Pewnie, że zasłużenie. Jak najbardziej świetna rola. Trudny film. Piękne podziękowanie. Mówiliśmy o tym dzisiaj, że przez wiele lat aktor nie istnieje, a tutaj się nagle okazuje taka rola i powraca.
Brutalista przez lata scenariusz do Brutalisty uchodził za genialny scenariusz, ale niemożliwy do przeniesienia na ekran. Tak zwana czarna lista Hollywoodu. No, na szczęście się udało, rzeczywiście udało się przenieść. Jeżeli nie widzieliście, polecam, aczkolwiek to nie jest film dla każdego. To jest bardzo film jest bardzo, bardzo, bardzo trudny. Nie udawało się go przenieść, bo wiele osób, podchodziło do tego nie w ten sposób. Super, wyłączył muzykę. Sytuacja taka, że myśleli, że nie da się opowiedzieć, poza tym czasy były inne i pewnych rzeczy się nie dało wtedy zrobić. Poza tym nie było klimatu dla czterogodzinnych filmów, nie było takiej możliwości. A po tym, co pokazał ostatnio Scorsese, to co pokazał oczywiście Oppenheimer i kilka innych produkcji, ludzie sobie przypomnieli, że film nie musi mieć tylko 90 minut, może rzeczywiście mieć 3-4 godziny, jeżeli trzeba, i może być wartościową produkcją. A na dodatek przecież w Brutaliście jest przerwa 15-minutowa, także jest w porządku. To jest właśnie ten paradoks, Kamil, że Oscara za scenariusz dostała Anora. Dobrze, dobrze. Domyślam się, że jego przemowa nie tylko do tego, co się dzieje na Ukrainie czy w Gazie, ale też do tego prezydenta. Pamiętajmy, że hejt nie powinien rosnąć w siłę. Nie pozwalajmy mu na to. Kochajmy się. Sprawdzajmy. Bądźmy dzielni. Zgadza się. No super, świetna przemowa rzeczywiście. Bardzo mi się to podoba, że nie wyłączyli go. Także jest cudownie, jest dobrze. Quentin Tarantino, panie i panowie. Domyślam się, że to będzie najlepsza reżyseria. Dobrze Quentin wygląda. Widzę, że schudł, zrzucił. Dobrze jest. Okej. Reżyseria. Sean Baker za Anorę. Brady Corbe za Brutalistę. James Mangold za całkowicie kompletnie nieznany. Jacques Audiard za Emilię Perez i Coralie Farga za Substancję. Tu bym chciał zobaczyć, byłoby super, co? Ale coś mam przeczucie, że to jednak będzie Brutalista albo Sean Baker. Sean Baker, panie i panowie. Oscara w kategorii najlepsza reżyseria otrzymuje Sean Baker za film Anora. Jest to jego trzeci Oscar dzisiaj. Coś niesamowitego. Oprócz reżyserii facet otrzymał Oscara za scenariusz, a także za montaż. Także po prostu bo sam nie zdobył Oscara za reżyserię, a na nią zasługiwał. No, mowa oczywiście o Quentinie, domyślam się. Pewnie tak, tak.
ale za to Quentin był nominowany za scenariusz raz czy tam drugi, więc spokojnie. Kolejne nawiązanie. Idźmy oglądać filmy w kinie. Mówi o tym, że kina się zamykają. Trzeba iść do kin, trzeba tam oglądać filmy. No coś w tym rzeczywiście jest. Bez kin nie mielibyśmy w tym momencie filmów. Chociaż ktoś może powiedzieć, mamy Netflixy, mamy Amazony i tak dalej. No. Różnie z tym jest. Huba pisze, że u mnie jedno kino zamknęli. No widzisz. Chociaż też Sean Sean też trzeba wziąć pod uwagę, ile kosztują bilety, a ile kosztuje, że tak powiem, miesięczna subskrypcja Netflixa. No. Wiesz. Dobrze. Zaraz będziemy mieli najlepszą aktorkę i najlepszy film. No powiem wam w ten sposób, zgodzę się jak najbardziej, trzeba iść do kina, bo nigdy tak nie doświadczymy filmu jak w kinie, wielki ekran, ciemna sala, super, ludzie inaczej reagują, ale też kwestia jest taka, że no różnie to wygląda, przynajmniej finansowo, więc jeżeli na przykład ja sobie wezmę pod uwagę, że mamy iść we czwórkę i już na dzień dobry mamy jakieś 70 € wydane na bilety, a nie mówisz o żadnym popcornie, czy tam powiedzmy wodzie i tak dalej, no to jedno wyjście potrafi nawet kosztować 100 €, no więc 100 € to w moim przypadku to jest powiedzmy 5-6 miesięcy Netflixa, więc różnie z tym jest, ale jak najbardziej zgadzam się, nie ma takiego doświadczenia jak kino. Chętnie pójdę, jak będą lepsze filmy. No widzisz tutaj, Łukaszu, akurat dzisiejsze Oscary pokazują, że jest dosyć sporo dobrych filmów, więc trzeba się wybrać. Powinien wygrać Corbę moim zdaniem. No nie udało się, niestety. Chyba jakiś protest był we Włoszech przez zamykanie kin zabytkowych. Możliwe, rzeczywiście. Nie pamiętam, nic na ten temat nie czytałem. Pewnie by tam gdzieś było coś napisane, wrzucone, a akurat jak mu tam jest. Twitter dosyć, że tak powiem, poważny. No nie wiem, jak na razie panie i panowie, dzisiejsze Oscary są bardzo poprawne, nie ma żadnych wyskoków, nie ma żadnych ekscesów. No to, że politycznie nawet ktoś tam się wypowie, ale to też nie jest tak, że bardzo, bardzo poważnie i bardzo stanowczo. Raczej to jest takie cały czas mimo wszystko poprawne politycznie. Okej, niech będą. Wiesz co, nawet więcej, powiem ci szczerze, bo tutaj Kamil pisze, że bilety do kina to jednomiesięczna subskrypcja Netflixa. No, czasami nawet więcej różnie jest, a ja lubię chodzić do kina, jak mało ludzi jest, bo nie lubię dźwięku jedzonego popcornu i pitej coli. Mi akurat ten dźwięk nie przeszkadza, mi przeszkadza jak gówniarze albo jakieś wieśniaki włączają telefon i wiesz, siedzę sobie, a tam nagle i ciach, i białe światło mi wali i on, wiesz, stwierdzi, że będzie sobie przeglądał Facebooka, a co gorsza zdarzało się i widziałem, jak jeden z drugim łosiem zaczęli jeszcze w kinie dzwonić i gadać do ludzi. To po prostu wtedy dopiero człowieka wkurza, że hej. No ale rzeczywiście tak to jest, tak to rzeczywiście wygląda. Więc dzisiejsze Oscary są w miarę poprawne. Myślałem, że będzie coś więcej. No tak naprawdę chyba najzabawniejszą sceną było to, kiedy Ben Stiller utknął we windzie. Okej, w porządku. Może być jak najbardziej, no ale nic wielkiego się nie wydarzyło. Nic chyba najbardziej czymś, co mnie się rozbudziło, był moment, kiedy mu mikrofon całkowicie przestał działać i były wtedy rzeczywiście problemy. A tak to się akurat niekoniecznie coś działo. Domyślam się, że teraz zaraz wyjdziemy do kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa. Tutaj przypomnę, że akurat nagrodę w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa będzie wręczać, już wam tutaj mówię, panie i panowie, chyba Emma Stone, tak? Emma Stone, zgadza się jak najbardziej. A Oscara w kategorii najlepszy film
będzie wręczać Margaret Qualley. Także akurat tak to wygląda, tak wygląda to przedstawienie. A Margaret Qualley, panie i panowie, no pewnie ją kojarzycie. Tak, pewnie ją kojarzycie z filmu Substancja, bo akurat widzę, że akurat tak jej ta kariera wygląda. Acting, no pewnie, że tak. Pewnie, że tak. Inaczej być nie chce, inaczej być nie może. A tutaj widzę, że i Substancja, i że Blue Moon, Kinds of Kindness, czyli rzeczywiście bardzo fajne produkcje. A już niedługo Honey Don't, Happy Gilmore 2, czyli Farciarz Gilmore, a także Huntington. Także jest dużo rzeczywiście rzeczy do oglądania. Ja lubię 3D w kinie oglądać. No ja też akurat. Dobra, wracamy do Dolby Theatre. Aczkolwiek mam telewizor 3D, więc czemu nie? Aktorka, panie i panowie. Oscara poznamy teraz w kategorii najlepsza aktorka. Okej. Panie i panowie, Cynthia Erivo, nominowana za Wicked. Pewnie, że tak. Carla Sofia Gascon za Emilię Perez. Mikey Madison za Anorę. Demi Moore, Substancja. Fernanda Torres, I'm Still Here. No i tutaj nie będę obiektywny, panie i panowie. Chcę, ażeby Demi Moore wygrała za Substancję, bo to byłoby coś pięknego. Po tylu latach powrócić na szczyt, rewelacyjnie byłoby. Dawaj, Demi Moore. Mikey Madison, Anora. Oscara w kategorii najlepsza aktorka pierwszoplanowa otrzymuje Mikey Madison za film Anora. No i w porządku. No, Emilia Perez jak na razie staje się być chyba jedną z największych obok The Completely Unknown przegranych. Bo tylko 2 Oscary na 13 nominacji. Podziękowanie dla wszystkich. No pewnie, że tak. No niestety nie udało się Demi. Może za czas jakiś. Miło szło bardzo dobrze. Blu-ray 3D wygląda rzeczywiście bardzo dobrze. Mam telewizor w 3D. Oczywiście odtwarzacz po to, także i okulary specjalne, także jak najbardziej dobrze to wygląda. Nie przy każdym filmie, ale jest dobrze. Słuchajcie, niesamowite, że dochodzi 5 rano i w tym momencie jest 20 osób na live'ie. Rewelacja. Bardzo dziękuję. Żółwik i piąteczka dla wszystkich, którzy cały czas siedzą, a że już niektórzy wstali.
w sali do pracy na przykład, tak jak ja. Okej, więc już wiemy. Więc mamy prawie wszystko jasne, prawie wszystko się już wyjaśniło. Szkoda mi Demi Moore. I pozostał, panie i panowie, najlepszy film. Meg Ryan i Billy Crystal. Czyli kiedy Harry poznał Sally, Meg Ryan i Billy Crystal, oni wręczą nagrodę. Billy Crystal prowadził Oscary chyba 5 albo 6 razy, także zobaczymy. Ponoć mają nakręcić nową komedię romantyczną. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. - 35 lat temu pierwszy Oscary poprowadził Billy Crystal. 'Pięknie' powiedział. Jeżeli masz szansę być zwycięzcą Oscara przez całe swoje życie, chcesz, ażeby ta reszta życia była Oscarem naznaczona jak najszybciej. Okej, filmy nominowane, czyli Anora. Sean Baker ma szansę na 4. Oscara dzisiaj. Brutalista, panie i panowie. Całkowicie nieznany, A Completely Unknown. Będzie bez Oscara w tym roku. Konklawę. Przypomnę, że Oscara dla najlepszego filmu otrzymują producenci. Duna, część druga. Emilia Perez. I'm Still Here. Nickel Boys. Substancja. Wicked. Obstawiam, że walka będzie pomiędzy Anorą, Brutalistem i Emilią Perez, więc w tej trójce bym upatrywał najlepszy film. Pięknie. Anora. Czyli stała się, panie i panowie, historia. Sean Baker otrzymuje 4. Oscara dzisiaj. Oscara za najlepszy film otrzymuje Anora. 5 Oscarów na 6 nominacji. Pięknie, naprawdę pięknie. Gratulacje. Czyli Completely Unknown. Panie i panowie, Completely Unknown dzisiaj ten film był nominowany w 8 kategoriach, ani jednego Oscara. No, zaskoczenie. Mm, pięknie.
Nie, Diona to wydaje mi się akurat była skazana na niepowodzenie. Było wiadomo o tym, kiedy nie nominowali Denis Villeneuve'a, wiesz? Substancja też spoko by była? Pewnie, że tak. Raczej tej Anory to nawet napisów początkowych nie obejrzę. No to widzisz, no, zdarza się. Prędzej bym Pereskę obejrzał albo Wickeda. I Conan O'Brien, panie i panowie, zakończył w ten sposób oto Oscary 2025, czyli 97. galę Oscarów, panie i panowie. Tutaj wyłączę sobie dźwięk, żebyśmy mogli pogadać. No, jest kilka zaskoczeń. Pewnie, że tak, jak najbardziej. Jest mnóstwo zaskoczeń, bo no co tu dużo mówić. Filmy, które wygrały więcej niż jednego Oscara w tym roku. Czemu mi tutaj tak dziwnie się pokazuje? O, proszę bardzo. Anora 5 Oscarów, Brutalista 3, Duna, Emilia Perez i Wicked po 2 Oscary. No można by powiedzieć, że Emilia Perez to jest wielkie przegranie, bo przecież 13 nominacji, tylko 2 Oscary, ale rzeczywiście nie jest aż tak źle, bo Wicked 10 nominacji, też 2 Oscary. Completely Unknown, czyli całkowicie nieznany, 1, nie, 0. Absolutnie 0 Oscarów, nic się nie udało. Jestem zadowolony, bo wydaje mi się, że ten film nie zasłużył. Jest on ok, ale to nie jest film oscarowy ze wszechmiar. Konklawy 8 nominacji, tylko 1 Oscar. Anora 6 nominacji, 5 Oscarów, więc po prostu petarda straszna. Substancja 1 Oscar, 2 nominacje. Duna 5 nominacji, 2 Oscary. Nosferatu 0. Nosferatu bez nagrody, a szkoda, rzeczywiście się nie udało. Flow 2 nominacje, 1 nagroda, Real Pain 2 nominacje, 1 nagroda, Nickel Boys i The Apprentice nic rzeczywiście. Oscary były nudne w tym roku. Nic się nie wydarzyło. Conan był słaby, nie był zabawny. Był do bólu sucharowy, jeżeli można tak powiedzieć. Po prostu nie wyglądało to rzeczywiście dobrze, nie wyglądało to rzeczywiście ciekawie. No ale cóż, tak to się rzeczywiście zdarza. Pewnie teraz powinienem iść spać przynajmniej na 2 godziny, ale pewnie będę raczej robił materiał dla was, żebyście mogli obejrzeć. Widzimy się za rok? Pewnie, że się widzimy za rok, no bo innej opcji rzeczywiście nie ma. Jeszcze raz dziękuję specjalnie kanalowi Plus za to, że udostępnili mi transmisję, że mogłem sobie spokojnie obejrzeć w zaciszu domu. Chociaż gdyby tak naprawdę był pokazywany w kinie, nie miałbym problemu, żeby pójść i zobaczyć i popatrzeć, co tam się dzieje. No ale akurat tak wyszło, a nie inaczej, więc tak to jest. Słuchajcie, dziękuję wszystkim, którzy tutaj dotrwali. Dziękuję za wszystkie łapy w górę. Nieważne, czy oglądaliście na YouTubie pionowym, czy na zwykłym i standardowym, czy na Facebooku, Twitchu, Instagramie, czy na TikToku. Wszędzie super, że jesteście, że pisaliście i że było. Mam nadzieję, że było nie najgorzej, mimo że było trochę problemu z mikrofonem, no ale pewnie to do przyszłego roku już rozwiążę. No musi tak być rzeczywiście. Innej opcji nie ma. Strasburgerowy był ten Conan. Dzięki za dziś i za podsumowanko i do zoba za rok. Pewnie, że tak, do zoba za rok. Było fajnie, było dobrze. Panie i panowie, dziękuję bardzo. Cześć.